Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie kłania się nisko po samo tam wiadomo gdzie Grzegorz, a po drugiej stronie Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie. Jak wiecie, już z okładki, nie obijając bawełnę, tutaj zaczęliśmy z literką R, bo mamy nadzieję w tym roku skończyć zeszłoroczny projekt, czyli ABC Hi-Fi na OLX. Tutaj pierwsze co by nam się trafiło to z Radiola, ale z racji tego, że Radiolą tutaj wszystko nazywają, to chyba nie ma na co spać. No nie, dobra. No tak, no głównie tutaj widzę jest taki hemer, że Radiolą nazywa się, nazwijmy to zestawy w szafach. To się nazywa Radiola. No widzę, że to się nazywa Radiola. No i tyle chyba. No i tyle. Ciekawostka na rynek europejski. Zastanawiam tutaj z tyłu, jak Philips wygląda i tutaj myślę, że to jest dobry trop nazywanie tego Philipsem. Być może to jest jakaś marka podlegająca Philipsowi, bo to akurat z Darkiem mieliśmy okazję spojrzeć. Być może, bo to widzę produkcja belgijska, a w Belgii tam Philips dużo trzaskał sprzętów, jeśli tak można powiedzieć. No. Ja też mam jakiś magnetofon i też napisem Made in Belgia z tyłu, więc może coś w tym być, co mówisz. No dokładnie, więc tutaj Philips być może, ale widzicie, wpisując Radiola możecie tutaj zobaczyć sobie taki zestaw kolumn głośnikowych. To są 4 pary, czemu jest 8 par? 8. Co poradzisz? No nic nie poradzę. poradzisz. Tak, logika zdechła i kopie sobie jeszcze grób. Nic 8 nie par poradzisz. głosików, tak? No, to nawet trojeczki, nie wiem jak się nazywa, trójeczka, ale no, tak prawie, że. Dobrze, panie Adamie, uprzedzamy, 4 pary głośników pan sprzedaje. 4 komplety. Dobra. A w tym wypadku para to 2. Znaczy chyba zazwyczaj para to 2. O, The Master's Voice, to coś kojarzę, ostatnio gdzieś to chyba widziałem, a producent kolumn to też był chyba His Master's Voice, tak, kolumny, tak akurat tutaj kolega Artur pokazywał właśnie tej produkcji, więc to jest angielskie. No, to można by było nazwać Radiolą, 656 zł, no na takie coś to raczej musi być konkretny klient, ktoś kto ma po prostu na to zajawkę, bo to no, nie ma co zmuszać, tak, ewentualnie jak ktoś by chciał jakiś kawałek starocia na jakiś klimatyczny pokój, no to myślę, że to akurat by się znalazło, no po lekkim odnowieniu. No wiesz, to... ten oczywiście to można odnowić, radio tam pewnie ze wzmacniaczem można podnieść, natomiast ten cały gramofon, co tam jest, to chyba albo dla ozdoby, że kogoś zadziwi, ktoś powie wow, albo no wsadzić tam coś współczesnego bardziej, no bo to... Duży, tak? No rozumiem. Płyty współczesne nam, czy jakieś kolekcje, które mamy. Zobacz, No, ja bym się nie odważył na tym zagrać. No nie, bo to jest typowy patefon, w sumie nawet bardziej dla płyt szelakowych. Już pomijając to, ale on i tak by rozjechał tą płytę po prostu. O, tak, nie? rozjechał, dojechał i przejechał. Tak. Dobra, ostatnia radiola, bo tutaj nie będziemy się znęcać nad samym sobą, bo to jest już masochizm w tym wypadku, żeby patrzeć na radiolę. Tutaj jest, to będzie, no, dobra. A to więcej niż radiola jest, No to czyli mydło i powidło. Ta naklejka Coca-Coli z lat 80. Pamiętam, jak się pisało do firmy Coca-Coli za komuny, to przysyłali naklejki i kiedyś napisałem do Alfa Romeo, przysłali mi piękny katalog z Mercedesa, takie rozkładane kalendarze. Także to były takie czasy. Jak do Alfa Romeo i... Tak, no tam gdzieś do centrali do Włoch, czy do importera w Warszawie. To były lata 80., więc nie wiem, czy w Polsce był importer Alfy Romeo. Chyba do Włoch to się pisało, wiesz? Ja pamiętam, napisałem do Włoch. Ktoś mi tam napisał oczywiście tą całą sentencję. No będąc w szkole podstawowej, ucząc się jedynie słusznego języka rosyjskiego, nie znałem ani angielskiego, ani tym bardziej włoskiego. Zresztą do tej pory niewiele się w tym zakresie zmieniło. Natomiast tak, przysłali mi, pamiętam, z Alfy Romeo, przysłali mi z Mercedesa, chyba jeszcze z jednej czy z 2 innych firm. Wiem, że też miałem coś z Caterpillara, miałem cały katalog Caterpillara, tych wozideł technologicznych i tych olbrzymich, wiesz, wywrotek z tymi kiprami. Czyli miałem taki internet wersję analogową de facto. Tak, to była bardzo analogowa wersja tego internetu, tak, koperta i znaczek i tam gdzieś powiedzmy po pół roku to przychodziło jakoś tak. No ale kilka razy mi się trafiło i miałem, tu wiesz, w czasach tej szarej komuny te piękne katalogi na papierze kredowym, już nie wspominając,
wtedy o tym kalendarzu na papierze kredowym od Mercedesa, gdzie tam wtedy królowała Mercedes 190 i SK, tak zwany kredens, no to robiło roboty, tak? Siedziałeś i po prostu patrzyłeś na to, ten cały kalendarz był jak najmniej istotny, ale zdjęcia były piękne jak na tamte czasy, no bo miałeś równoważnik tego, na przykład jeśli się interesowałeś motoryzacją, polskie wydawnictwo Motor, tak? Na takim szarym papierze, z którego włoski wystawały i dość kiepskiej reprodukcji te zdjęcia były, to było niebo a ziemia, no ale tak jak mówię, to była całkiem inna rzeczywistość. Kto wtedy nie żył, to może go to dziwić. Okej, wracamy do następnej literki. Rank Arena w tym momencie. Tutaj jest praktycznie cały Amplituner wersja w częściach. Ktoś Polek po prostu. Takie Lego. Tak, ktoś Polek rozebrał, zawinął folię i już nie złożył, więc jest duża szansa, że większość części, być może oprócz plastikowej jakiejś obudowy czy drewnianej, no coś by szło z tego zrobić za 120 zł. To jest, że tak powiem, sport dla bardzo odważnych i cierpliwych. Ale może być, to jest Rank Arena MR20, być może trafimy. Tutaj mamy za 120, MR20, zobaczymy czy będzie dalej. Tu już mamy szybciutko 330. Rank Arena, taka mniej znana firma w Polsce. HT228, czyli tu będą dwa takie śmieszne głośniczki. Celestion, legenda, więc no to jak Celestion to legenda. Powiem szczerze, tak od siebie, no. Znaczy po pierwsze, tu do góry jest Perles na pewno. A co do średniotonowych, no być może Celestion, ale raczej Perlesy dwa tutaj poginają, więc czemu to jest napisane Celestion? A to może, dobra, to się dowiemy. To jednak te niskotonowe, nisko-średniotonowe, to tutaj to są Celestionki. Tak, to na górze to Perlesy, to ewidentnie na pewno. 3,2 ma. Albo 32. Nie, no to 3,2. właśnie nie, tak, jest kropeczka 3,2, no to wiadomo, to żeśmy ostatnio chyba mówili właśnie, że Perles tak znakował swoje przetworniki niczym bydło, tak. Ale powiem ci, te kolumny ogólnie by mnie bardzo fascynowały, jak to zagra. Wiadomo, że tym z salonu jakiegoś się nie nagłośni. Ale... Grzechu. Ty mnie nie musisz przekonywać, że one by się zafascynowały, jestem pewien. Każdy ma swoje zboczenie, ja mam takie, za to nie idzie się siedzieć na szczęście, więc ogólnie cieszę się bardzo. Natomiast tak, bo tu są dość ciekawe te głośniki, widać po zawieszeniu, że one są zrobione po to, żeby było głośno, niekoniecznie głęboko, natomiast są strasznie małe w stosunku mimo to, że płaskiej, ale do bardzo dużej obudowy, więc to jest akurat taka ciekawostka, gdzie to ma szansę zagrać, aczkolwiek ręki bym sobie nie dał obciąć, bo bym skończył bez ręki wtedy. Natomiast 330-350 zł, jeśli ktoś by chciał. Myślę, że tutaj... No właśnie. Dobra, nie będę mówił co myślę. Mnie to zaintrygowało. O, w ten sposób powiem. Tu mamy za 550 zł i już mamy od razu... No, quadro to quadro, no nie? Jest napisane R2025 Rank Arena. No jest tutaj, czyli balans przód-tył de facto, czyli quadro tutaj opisane. Głośność. O, tam pod spodem ma Fausta. A tak jakieś takie zdjęcia takie specyficzne. To trzeba było zobaczyć. Amplitudę za 550 zł i teraz byśmy musieli przeskoczyć, poszukać tego modelu de facto. Internetach, jak to wygląda, ale jesteśmy u siebie, możemy. Zaakceptuję wszystko, dobra. Zobaczmy, co tam Hi-Fi Wiki pokazuje, bo takie zdjęcia czasem warto sprawdzić. 2 razy 17 W przy 8, no i 2 razy 20, więc tak do normalnego słuchania, jeśli nie jesteście wyjątkowo głusi, to spokojnie wystarczy ten wzmacniacz. Regulacja, tutaj widzicie basy przy 100 Hz, bardzo wysoko i wysokie przy 10 kHz, czyli tak powiedzmy w sam raz do słuchania takiej muzyki, powiedzmy nie bardzo elektronicznej, ale do zwykłej muzyki. Trochę to rakiem zajeżdża, tak na pierwszy rzut oka, ale nie będę tutaj obstawiał, bo się okaże, że to Kenwood wyprodukował. No, tutaj też tak projektant zrobił na lewo od gałki jasno, na prawo od gałki ciemno. Okej, taka wizja, no pomylili. A, bo widzisz, była wersja z programatorem po prawej stronie, to nie przypadek. Dlatego tu jest teraz w tamtym, co tutaj, tutaj jest taka zaślepka poniekąd, tak? 300 plek. Chyba, że to jest... Nie, no programator nie jest pod spodem. Dobra, bo rozkmina za głęboko idzie. Aczkolwiek no 5,5 sobie, no, dla kogo to jest amplituner? Dla kogoś, kto go chce lub potrzebuje. No tutaj warto spojrzeć sobie, są jakieś tam zdjęcia, niezbyt dużo, więc to nie jest zbyt popularny sprzęt. To nie pionier, że zdjęć mamy po prostu z całego świata.
raczej niszowa rzecz, no i no ciekawa w pewnym sensie, tak? Jeśli ktoś nie szuka czegoś za 5500, tylko za 550 zł, może zerknę na to, ale tu już jak mówię, poczytaj by trzeba było. Tam mieliśmy 20,35, tu mamy 10,35 zł 620. To był 20? Czekaj, to było? R20,25, tak. A tu mamy co? 10,35, więc to samo. Ale świeci. Świeci, tak. No to jak już świeci, to Ładnie. dobrze. Ładnie świeci, ładnie wygląda. No, to jest tak jak powiedziałem, no to jest sprzęt dla kogoś, kto ceni sobie oryginalne, bo to de facto te rzeczy, które już mają 50-60 lat, często gęsto są jednymi z ostatnich swoich w swoim rodzaju. O, w ten sposób. Mała zwiecha, bo się próbuje. O, klas, o którym bla 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 bla. 34. Panasonica, czyli Japończyk, tak? Nikko ST, no to pan ma parę rzeczy, po prostu wietrzenie magazynów, jak to się mówi. No przynajmniej ktoś się decyduje na wietrzenie magazynu. Bo... No, ale jest, to była docinka, tak? Herbatkę popijasz herbatkę po cichaczu, a wszyscy słyszą. Przełykam. No ale to co, mam zdechnąć z pragnienia? Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. 750 zł następny Rank Arena. Z tego 6000. Jak już 6000 to jest grubo, to jest jak facet zdejmuje koszulkę, jak już jest 6000 to jest grubo, nie mam jakiej gry. Zobaczymy, czy tutaj jest miękka gra. No tak. Ja bym wolał, żeby kto inny zdejmował koszulkę niż Oczywiście, facet. że tak. No, cieszę się, bo myślałem, że coś ci się stało. Ty masz herbatkę, ja mam kawkę. No, okej. Też popijam. No, To znaczy, ten jest ładny, tak? To widzisz z takim widzisz, a mi się podcięciem. akurat tamten bardziej podobał. Tamten również był ładny. No tak wizualnie, to one wszystkie są ładne na razie. Rank Arena GmbH. Wiemy, że tutaj na razie mówimy po prostu, że jest ładne, brzydkie. Ale z Rank Arenami to ja tam może miałem z jedną parą kolumn do czynienia, może z dwoma. A tak to jeśli chodzi o amplitunery, no dla mnie one są rzadkością, tak? No ładne, brzydkie, no bo na tej zasadzie, no to trzeba posłuchać. Zresztą tutaj przy tej przedostatniej aukcji czy ogłoszeniu, które żeśmy oglądali, ten model 10 coś tam, no to tam pan rzuciłem okiem, że napisał, że według niego gra fajnie, ale to jest wszystko subiektywne, także ja zawsze powtarzam, wszystko jest subiektywne. Tak, Dokładnie, wszystko więc jest tutaj- bardzo subiektywne. Czyli pierwsze co, czy nam się podoba po prostu Czy wizualnie. nam się podoba, czy nam się nie podoba? Oczywiście, nie? Dokładnie, później jakieś tam parametry typu zapas mocy, bo to niestety jest ważne dość. Urządzenie się ma 20 W, fajne jeśli 100 czy tam 150 bierze z sieci. To dobrze, no jest tak generyczny, że aż nie wiem co powiedzieć o nim. Tradycyjny taki powiedzmy ala JBC na moje oko sprzęt. Jedyne co tu jest finezyjne to te... O Boże, to chyba ten sam pan, bo się rozpisał. 2 razy 20 W, więc tutaj nie mam jakichś mocy porażających, ale 72 rok. O! To jest ciekawe. Wyprodukowane w Niemczech. Wygląda jak Japończyk, jest Niemcem, a jest na rynek angielski, tak? Bo już teraz tak mniej więcej zaczynam logicznie myśleć. Nie wierzę, że to Niemcy wyprodukowali, szczerze mówiąc, w 72 roku. Nie. Oni mieli jednak wtedy taką designerską fantazję dalej Daleko bliżej tego. tej radiostacji w jakiejś Panzer czwórce niż w czymś, Dobra, co no mogłoby- musimy to sprawdzić, no niestety, mogłoby troszeczkę ładnie wyglądać. muszę to sprawdzić, bo to mi nie da spokoju, sorry, ale to po prostu mi nie pasuje. Dobra, tu nie będziemy reklamować, tutaj nie. No nie no, 72 byk, jak byk rok. 20 watów. To jest zapewne miejscowość, tak? Żeby mi coś brzydkiego nie wyskoczyło. A nie, dobra, nieźle. No nie no, No w Danii, tak. Dania, Dania dobra, jak, okej, Dania jak w dobra. mordę. Dobra, więc raczej duński sprzęt. Dobra, wracamy do tego. Tutaj cena, jaką sobie pan życzy. To znaczy zadziwiające jest to, że to jest 72 rok. To trzeba przyznać, że no designersko to jest powiedzmy druga połowa lat 70. Na moje oko tutaj na bogato, bo już jest wszędzie no praktycznie aluminium. Może te dwie tutaj od średnich tonów. A, widzisz, teraz tak patrzę.
Tak, że one To jest mogą nie być od tego, co? Znaczy na Tak pewno myślisz? nie są 3 gałki od Na tego. To nawet 3, tak, bo ta 3 obok gałeczki nie są od tego, ale ma regulację średnich będa. słuchawkowy. Ma mid-range'a, jak Marantz albo inne wyższe modele innych producentów. Dużo słowa inne użyłem, przepraszam. Okej, to jest jednak ciekawostka. To jest coś, co warto by było troszeczkę może poczytać na jego temat. Tu mamy CR 4025, czyli ta aukcja coś innego. Trumienka, jak to ładnie się mówi. Lenko, gramofon zacny. Ciężarek chyba jest, tak? Wisi coś tutaj, wisi. Akurat przy Lenko trzeba zwrócić uwagę, że ta sprężynka tu po lewej to jest po to, żeby sobie nie tyle co odważnik, chyba od antyskatingu, bo to jest strasznie analogowy sprzęt. Tutaj ten odważnik jest. Ładnie się świeci, jeśli żaróweczki są sprawne. Tutaj właśnie się zastanawiam. Patrzę tutaj na dolną część, Darku, i tutaj są jakby 2 V-metry. Czy to są V-metry, czy wskazówki? Nie. Raczej wskazówki. Bardzo dużo detali pan zrobił. Guziczków jest sporo. Guziczki nomen omen wyglądają jak wyjęte z Grundika. No wiesz, no nie wyważano otwartych drzwi, tak? Brano to, co rynek daje. Nie zawsze. Bardziej przy takich sprzętach średniakach, czy przy takich 1000 złotych. mniejszych firmach, no to brało się to, co producenci ówcześnie oferowali, tak? To podejrzewam, że jakieś takie zacne firmy przy wysokich modelach, tak? Robiły takie gałki, już wiesz, frezowali swoje, nie, do danego modelu. No tutaj A tu jest, tak jak widzimy, tak, popularne. No to nie znaczy, że złe. Dokładnie, ciekawe, bo to jest taka firma, która jak widzicie ceni się, tutaj 1000 zł plus już mamy. Lenko jest spoko, bo to jest dobry producent gramofonu, natomiast to ceny idą bardzo, bardzo w górę. O, Alnico. I o co chodzi z tym Alnico, nie? A już zacząłem czytać sobie, ale to jest PRS i SIS. Może znaczy Alnico na pewno. Tak, bo to tak zawsze Alnico i tak się mówi, fajne, bo Alnico, tak? Ale Znaczy, nie do końca wiadomo, nie znaczy, zawsze wszyscy muszą wiedzieć. Znaczy Alnico to są, powiedzmy tak w skrócie, w dużym uproszczeniu. Teoretycznie najstarszy typ głośników, znaczy przekładników, magnesu, składających się z aluminium, niklu i kobaltu. Ogólnie jest troszeczkę mniej debiloodporny od ferytowych czy tam neodynowych głośników, magnesów, przepraszam. Natomiast ma to coś, czego nie mają tamte, bo tamte magnesy są dużo mocniejsze, przez co, jakby to ładnie powiedzieć, mocniej szarpią ciuchy, nie? Ten głośnik ma pierdolnięcie, jak to się mówi, ale też jest strasznie kontrolowany przez ten magnes. Tak przynajmniej ja to sobie tłumaczę, jeśli ktoś uważa inaczej. W grzeczny, miły sposób powie mi, chętnie posłucham, byle bez chamstwa, to już wspominam od razu na początku. A te głośniki, one są właśnie jakby troszeczkę bardziej lekkie w tym, jak się poruszają. Nie wiem, czy wy rozumiesz, o co mi chodzi, Darku? Rozumiem. Mniej same też produkują prąd zapewne. Przez to ten dźwięk, no w sumie summa summarum o to chodzi w kolumnach głośnikowych, że dźwięk jest dużo przyjemniejszy, jakby bardziej miękki, o dziwo. I tu jest właśnie kwestia tego, że no po prostu technologicznie one są troszeczkę, że tak powiem, popa. Natomiast to są teoretycznie, jak ktoś pisze Alnico, to fakt, to są głośniki tak w cudzysłowie powiedzmy audiofilskie, bo ich się nie produkuje i produkcja nie jest tania. No i w zasadzie mają specyficzne takie przypadłości, które wpływają na to, że tak jak też lampowy też ma jakieś tam zniekształcenia, co brzmią lepiej. Tak samo Alnico, one po prostu też grają lepiej, natomiast no tutaj góra jest Alnico, na pewno średniotonowy jest PRS-a. Ten tutaj to niekoniecznie jest PRS po lewej stronie, być może SIS, tutaj też być może SIS siedzi. Taka mieszanina troszeczkę bym powiedział. Dziwna kolumna, ale z 68 roku, więc za to szacunek. Czyli do stare też. Poza tym ładne kolumny i wyglądają na nie małe. Są tu jakieś ich wymiary podane będą. Będą, proszę pana. 64 wysokie, tak, jeszcze one są tutaj na stendach takich fajnych, więc wyglądają na większe. Jest tutaj napisane, proszę. Głośnik średniotonowy, no to mamy PRS-a, dobrze.
A, Sinus, proszę. Sinusy prawie miałem, tylko kurier je rozdupczył. Także został mi tylko kosz po jednym Sinus głośniku, bo chciałem też posłuchać. Tak, istnieje taka firma jak Sinus jako producent, ale wysokotonowego Sinusa nie widziałem. Ciekawostka. Nie wiem, czy to jakaś manufaktura jest, natomiast tak. Jest ok. Sinus, czytamy Sinum. Sinum to był też producent kolumn, więc ogólnie Sin jest dużo. Rankaren było tyle. Czy coś się porwało za serduszko? Porwało za woreczek? Wiesz co, nic, no. Nie było czegoś, czego bym już nie widział, nie? Więc fajne, ale okej. Kolumny chyba najfajniejsze, jeśli chodzi tak, o to, chyba co jest być może właśnie te ostatnie, co żeśmy przed chwilą 1100, ale oglądali. stosunek powiedzmy jakości, historii, bo to są unikatowe rzeczy, to tak jakbyście zbierali znaczki i możecie kupić jeden z 10, bo de facto to czasami takie liczby się dzieje, jeśli chodzi o ten sprzęt vintage, nie kupuje masowej produkcji sobie czasów wyprodukowanych wiadomo gdzie, chociaż to nawet tam już jest drogo, tylko po prostu coś, co ma historię, coś, co warto brać i patrzeć. No patrzcie, a my tacy z Darkiem byliśmy pewni, że literka R nie będzie taka pełna, a tutaj to, co będzie za chwilę, bo teraz już myślę, że skoczymy na Remę. Prawie LFT. No, nie będzie Rema w sklepie. By my hand. Cena od najniższej, żeby tutaj nam się za dużo reklam nie zgibało. Sprzęt audio 47 rem. Dobrze, To nie są remy. To nawet nie są no remy. nie, no tutaj Dobra, jest już tu mamy. rem. Rema Minor RX10. To z Remą jest ten problem, że te wszystkie amplitudery to jest w zasadzie jeden amplituder, który przez tam 10-20 lat miał tylko faceliftingi robione co 2-3 lata. Tak a propos. Wiesz No co, dobra. no to chyba była właśnie, Grzesiek, ta przypadłość tych demoludów, że jak już się czegoś złapali, tak to stukali. No nie Wymieniali. tylko Rema, tak jak Wartburg czy Trabant, no to brak dojścia do walut, brak technologii, brak dojścia do walut, to tam waluty były, tylko waluty na co innego się wydawało, były rzeczy ważne i ważniejsze, więc te podzespoły, to wszystko, to jak najbardziej brało się z tych demoludów w ramach tamtego całego RWPG, więc się wymieniało tym na lewo i na prawo. Ale nic nowego za bardzo w tym się nie działo. Zresztą to samo mieliśmy przy polskich sprzętach, tak? Zresztą to był taki kaganiec, można było tam czasami słychać wypowiedzi panów tam z biur konstrukcyjnych czy z innych rzeczy. To problemem właśnie był brak tej twardej waluty Materiałów. do zakupienia konkretnych materiałów, do zakupu podzespołów, a co więcej chyba maszyn, które mogłyby cokolwiek zrobić, tak? Więc to wszystko wyglądało tak, jak wyglądało. Tutaj mamy dwa amplitunery do złotych stół. To jest ewentualnie, jeśli ktoś chciałby jakiś sobie zrobić pokój właśnie w stroju z PRL-u, no to taka Rema to jest ciekawa alternatywa dla tego, co jest polskie, bo polskie już jest w Polsce drogie i tutaj za stówkę można sobie kupić. Ale zobaczmy sobie następne, coś co mnie interesuje, coś co chyba w swoim tam zbiorze posiadam. No chyba mamy, obaj to mamy, nie? Obaj mamy 40W RAM. Wyjątkowo szpetne kolumny. Tutaj niestety nie mamy z nich bez maskownic. Tutaj pierwsze co można powiedzieć o tych kolumnach. Tak, tutaj ta odklejina odchodzi od samego patrzenia. Tutaj myślę pan obrócił, spojrzał. Ta odklejina w momencie kiedy chwycił za telefon odeszła. Wcześniej była dobrze ustawiona. Głośniki Rema, stan jak na zdjęciu. Aha. Czyli jajko niespodzianka, no to proponuję Ja już sobie Grzeszku nie maskownicę. pamiętam, bo ja tam zaglądałem do nich kilka lat temu, one tak leżą Tak, leżą, zaraz nawet tam pokażę. w biurze je mam. Natomiast one były dwudrożne, czy one były trójdrożne? Trójdrożne, proszę. Trójdrożne. Wyjątkowo nienachalne w urodzie kolumny. Natomiast powiem to tak, jeśli ktoś, osoby niewidome... Dwudrożne. Dwudrożne. Co Dwudrożne, powiedziałem? tak. Trójdrożne. Ale Dobra, przynajmniej w czekamy. tych moich jest wyjątkowo rozbudowana zwrotnica. Jak tam, no to ja mówię, no pamięć zawodna. Kilka lat temu do nich zaglądnąłem.
Zaglądnąłem, zamknąłem i odłożyłem, tak? Znaczy, osoby niewidome są tutaj uprzywilejowane, bo nie muszą tego cholerstwa oglądać. Nie muszą, nie. Natomiast co z nimi zrobić? Nie mam dla tego pojęcia. Są wyjątkowo paskudne, natomiast jeśli chcecie coś taniego, co dobrze gra, proszę bardzo. Tu nie płacicie za to, jak wygląda, bo za to by musieli wam dopłacić, ale za to jak gra. A to niestety gra dobrze. Tutaj się podpisują dwoma rączkami, że to po prostu ta Rema gra dobrze. Z dobrym wzmacniaczem, zapad mocy jest, pierdolnięcie jest. Wszystko jest na miejscu, tylko no dobra, z maskownicą jeszcze ujdzie, tak? Znaczy, z kim nie rozmawiałem, to tam nikt nigdy nie był rozczarowany zestawami głośnikowymi właśnie Remy. To nie gra, to Dobra raczej rzecz. nie gra źle, tak? Znaczy można stawiać z takimi budżetowymi kolumnami zachodnimi czy tam japońskimi w troszeczkę wyższej cenie nawet, bo myślę, że takie do 300 zł to te Remy ściągną inne, tylko tak jak powiedziałem, no broń Boże nie należy na nie patrzeć, bo się zamienicie w kamień. To tak jak tego, co to było? Hydra? Nieważne, hydrant. Okej, lecimy dalej. Czy hydra? Rema Adiante. To posiadam którąś wersję tego, bo tak jak powiedziałem, tych wersji Andante było w cholerę. Mam nadzieję, że trafię na głośniki, żeby powiedzieć coś więcej. Natomiast czy to gra? Tak. Ten amplituner gra zaskakująco dobrze. I to też jest właśnie takie na przekrój wszystkiemu. Kosztuje 170 zł. Ja go mam z oryginalnymi kolumnami, które może trafimy tutaj, bo są też sygnowane Remą. Natomiast tak, to jest dobry kawałek amplitunera. Jeśli chcecie słuchać radia, powiedzmy, bo nie każdy musi się rozpływać, to macie tutaj Remę, która jak widzisz, Darku, ma do 104 MHz. Ma zachodni zakres, tak? Tak. I jest w miarę dobrze zrobiona. To nie jest tak, że to się klei do rąk, jak to bierzecie. To jest fajnie zrobiony, eksportowy, powiedzmy, amplituner Remy i tutaj nie ma się czego bać. Tak jak powiedziałem, będzie kiedyś odcinek, mam nadzieję, gdzie ten amplituner sięgnę z regału razem z kolumnami. I tutaj no, Darka podejrzewam zaskoczy to, jak to gra, chyba że wybuchnie, no ale to tam jest ryzyko zawodowe. Szerokość 61 cm. Nie takie Całkiem spory. Tak, on nie wygląda na taki duży, natomiast to jest ładna rzecz. No żarówki do wymiany, ok, do przeżycia, ale nadal mówimy o kwocie do 200 zł. Idziecie do biednej Romki teraz, no to 170 zł, no ale trochę większe zakupy wam nie starczy. Więc to nie są ceny jakieś powalające. Dobrze. Następne tutaj kolumny. To jest kolejna iteracja tych kolumn Remy. Tutaj jest opisane jako 50 W. Mamy ten sam zestaw głośników, tam był 40 W. Dużo mamy watów 50. Są dużo... A co tu się pierdoliło? A widzisz. Jak ktoś był sprytniejszy. Tak. O, dobra. I nawet niski też pogwałcił. Tak. Niski jest. No, dobrze, ale został dlaczego... zaślepiony. Został zaślepiony. Znaczy wydłubany najpierw. Po prostu miał pan reakcję alergiczną, jak zdjął maskownicę. Zaczął tym śrubokrętem walić, kiedy ciśnienie z niego zeszło, skapował się, że zakatował głośniki. Coś włożył do tego. No dobra, to są... Być może to gra dobrze, bo wcale nie mówię, że to jest jakaś tragedia, natomiast no, to już Remą to są tylko dechy. Więc no i dalej 190 zł. No i tu są głośniczki, o których mam nadzieję mówiłem, tak, z połyskiem tutaj dla odmiany. No właśnie ten zestaw mam, tylko mam tą gałkę. To gra super. I to jest, żeby było śmiesznie, taki mały akcent od nas z kraju, czyli te głośniki, kolumny głośnikowe są zrobione na polskich tonsilach, jeszcze na licencji Pioniera z ładnym opisem. Tu są tonsile w środku, szerokopasmowe. No 1.13 chyba. Jakby ktoś ich poszukiwał, to tutaj można tanio wyrwać. Szerokopasmowe tonsile w tych kolumnach. Brakuje nam pokrętła, odbiór osobisty. No, złotych 200. Ciekawe kolumny. Dla miłośników polskiego sprzętu inaczej. Dobra, to już pomijamy, czyli kolejne. Tych będzie dość sporo, bo tego tu dużo. A czemu to jest uniwersum? Niech ktoś mi wytłumaczy. Bo kolumny Wiesz są może... Być może nie, to jest opisane jako uniwersum. To jest też dlatego, ja to kiedyś mówiłem już kilka razy, na początku parę lat temu, jak żeśmy założyli ten kanał, to tam też żeśmy pokazywali wam, słuchajcie, takie katalogi sklepowe, QL i tym podobne. Wiecie z pewnością, o co chodzi, nie? I właśnie te sieci handlowe często
pod swoimi markami, pod swoimi brandami, które występowały właśnie w tych sklepach, na przykład jak Uniwersum, u DDR-owców zamawiali sprzęt. Także dawali specyfikacje, design zewnętrzny, jak ma to wyglądać, no i płacili im w twardej walucie, w markach zachodnio-niemieckich, co właśnie we wschodnich Niemczech było pożądane. Dlatego czasami właśnie, ja się powtarzam, tam kiedyś ktoś wytknął nam, że mówimy wiecznie tak, tak, tak. Dobra. Prawda, nie. To nie. Dobrze. Dlatego DDR-owcy robili dla zachodnich Niemiec, to było robione po taniości. To były takie sprzęty bardzo budżetowe, które właśnie można było zakupić w tych sieciach handlowych, tak? Ale one nie były robione w Niemczech Zachodnich, tylko w Niemczech Wschodnich. Ze względu na tam, oczywiście warunki kursu walut, tam marka wschodnia chyba nie miała żadnego kursu. W przeciwieństwie do marki zachodnio-niemieckiej. A tutaj wracamy do kolumn, o których mówiliśmy przed chwilą. Tutaj ktoś stwierdził, że będzie walczył. Tak, i zawalczył i to nawet dobrze wyszło. Tak, dobrze wyszło. Nawet bardzo dobrze wyszło. Polakierował front, polakierował tył. Widzę, że przełożył. Bardzo ładnie zrobione. Odnowił maskownicę, przełożył materiał. Podejrzewam, że ramki też również pomalował na czarno. Porty założył, zakupił tak, jednak nowe porty, zapewne. być może i dziabnął zwrotnicę, także to jest fajnie zrobione. Okej, i takie ramy już mogą cieszyć oko, natomiast budowa pudełkowa. Tak, jak tam były 200 zł, a tutaj zrobione 350 i gdyby to ktoś raczej bym się chciał to skłaniał posiadać, to tam za bardzo nie ma się co zastanawiać. Ładnie zrobione. Dobre głośniki dla kogoś i to czy może to jest tak, to jest dobre na początek, bo jeśli je zarzniecie jak prosiaczka na święta, to nie będzie wam już szkoda, bo tych głośników po prostu jest u nas dużo. Jak widzicie tutaj, nie wiem czy te same, czy następne, ale ktoś znowuż odnowił, też fajnie to wygląda. Ja nie mówię, że nie, jest super. Fajnie. Mhm. No. Taka czyste w formie są, Tak, bo kolumny, niestety to większość ludzi pewnie myśli, że kolumny głośnikowe to jest pudełko i głośniki zwrotnica. W sumie troszeczkę tak, tylko kwestia tego, jakie macie głośniki, jak to pudełko wygląda, w jakim to wszystko jest w stanie, ile tam pierdolicie kasy. Bo owszem, to nie jest tak skomplikowane jakby wzmacniacz z przedzmacniaczem, ewentualnie z tunerem radiowym, zabudowany w pięknej budowie, bo tam macie same kondensory, rezystory i całą resztę elektroniki. Natomiast zrobić dobre kolumny to też nie jest takie oczywiste, a to jest co najmniej 50% dobrego brzmienia, chyba że słuchacie, ewentualnie na słuchawkach, ale to za to też trzeba za lepsze modele zapłacić, samego wzmacniacza i się nad tym pogujecie, bo niestety większość osób uważa, że kolumny to jest zło konieczne, to ja się zapytam kiedyś znajomego, jak brzmi jego wzmacniacz bez kolumn. Powiedział mi, że buczy. Zgadzam się, każdy wzmacniacz po prostu buczy bez kolumn. Więc tak a propos nad kolumnami warto czasami się pochylić, zastanowić. Tutaj otwieram znowu drugi raz to samo, więc lecimy dalej. Widać, ktoś się uwziął na te kolumny. Tak. Tutaj następne będą odnowione? Nie, te są po prostu wyczyszczone. Albo nie, wyczyszczone. Uszczerbki mają, Rema są oryginalne, więc... Znaczy tu ja bym się przychylał ku tym, bo są ładnie zrobione, to chyba jest ten sam komplet, bo ściana ta sama, więc zakładam, że kolumny te same. Po prostu już są na gotowo, tak? Nie denerwujecie się, że po prostu coś jest tam spieprzone. Tu karta, proszę, tutaj jest ładna rzecz, to czy ładna, Ferguson dyskutanta, taki DDR-owski Radmor bym powiedział. To jest chyba najlepsze, co Rema produkowała de facto. I mi się to podoba, bo to jest też całkiem spory, jak widzicie, to jest radiolampowe pod spodem. Całkiem spory kabel amplitunera. Ja przy nim akurat zwracam uwagę dość sporą na to, czy jest po prostu... Te napisy są pozacierane tutaj niestety nie widać, bo te suwaczki, one chodzą po prostu po napisie, czasami tam, gdzie palec więcej chodził, tam po prostu jest ten cyferki od skali, powiedzmy od głośności, czy tam od balansu, czy tam od czegokolwiek innego są po prostu pozacierane. Natomiast fizycznie ten amplitude Remy wygląda naprawdę ok. Tutaj powiem naprawdę ok. Jest duży i myślę, że spokojnie można by było, jeśli ktoś by chciał właśnie jakąś kolekcję otworzyć sobie sprzętu z PRL-u, to by można było spokojnie obok Radmora postawić. Tym bardziej jakbyś pokazał tam tylną ściankę, to tam były opisy również w języku polskim, ponieważ to jak mówię, to lądowało. Dobra, Rema to KT9. Tutaj również tak jest. Pobór mocy, 180 W, made in GDR, to tylko taki
niemiecki Radmore, tutaj w kwiatach. Ach, to powinny być maki. Nieważne. Lecimy dalej. Maki mówisz, no dobrze. No. Ciekawe, czy wiesz dlaczego, czy nie wiesz dlaczego. No chyba obstawiam, że wiesz. Znaczy, no każdy ma inne skojarzenia, tak? Możemy No, zaraz myślę, przejść że na takie bardziej politykę. historyczne mam. Okej. Lecimy dalej. No tutaj już chyba z Remy się nam wypstykało. No to wiadomo, no OLX, no. Tak, X Rema się skończyła. Tak, miało być szybko, więc dlatego jedziemy z góry. Przegapiliśmy tu podczas naszej wczorajszej rozmowy z Darkiem. Pod literką R znajduje się również Revox. Da. I tego się nie spodziewałaś. Ja też się nie spodziewałem. Nie, zapomniałem na śmierć też o mam Revoxie. dokładnie. Pewnie dlatego, że tyle się, co druga, trzecia rozmowa jest na temat Revoxa, szczególnie Revox A77, Revox A77, także ja już nawet nie muszę mieć Revoxa A77, ja już wiem jak to Wiesz. wygląda, jakie są z nim problemy, także... Dokładnie. To jest coś, co chyba obydwoje kiedyś przegapiliśmy. Serwis, gwarancja. No gwarancja być może, serwis być może, nie wnikam. Tak, ja kiedyś go w ogóle przegapiłem zakup jego, jak naprawdę był w świetnych pieniądzach, ale to w takich pieniądzach, że wiecie, no Klasyk. zbiornik paliwa w samochodzie, no na tej zasadzie nawet No klasyczny, stary Revox, to rzeczy mówi się trudno. kolekcjonerka, dokładnie. Ładna rzecz, tu już jest drogą rzeczą, no niestety można się oblizać. A77. Znaczy, ja mogę coś powiedzieć? Kocham i nienawidzę No, Revoxa. Bo akurat mam takiego pecha do serwisu. Mam mojego zrobionego pięknie zewnętrznie, nowa budowa z drewna, znaczy z MDF-u nie. Wszystko No. zrobione, ale w środku mechanika, znaczy elektryka jest jeszcze do pomieszczenia przez kogoś innego. To właśnie tutaj ja powiem, to tak, za długo się pierdolę, żeby powiedzieć coś takiego obiektywnego na temat Revoxa. Ciężko mi po prostu, wiesz o co chodzi? Ja już wszystkie te historie wysłuchałem. Ja No powiem nie. wam tak, no I się nie zabił. tak, no jak macie okazję kupić serwisowy sprzęt, nawet jak czasami wydaje się to być drogie, lepiej Najtańszy. kupić poserwisowy sprzęt, jeśli Tak. zakładam, że wszystko jest zrobione, bo niektórzy to też są tacy fantaści, opisują, później Wymieniłem kupuje, że paski. okazuje się, że tam nic nie było tknięte, albo ktoś jakieś się spotkałem z takim, co wytarł głowicę wacikami mi pokazywał i mówi do mnie 800 złotych. Później żeśmy się ścieli, jakiś rok, 2, 3 lata później nie wytrzymałem, bo zawsze to miałem gdzieś z tyłu głowy i po prostu otworzyłem ogień, bo nie mogłem tego znieść, tak? Otworzyłem ogień. To był serwis, tak. On kontrbateryjnym odpowiedział, ja go zjebałem na koniec, bo to jest niesamowite, jak ktoś ci powyciera i pokazuje ci garść wacików i mówi, że przez ostatnie 3 miesiące właśnie robił serwis, bo czyścił głowicę tymi wacikami, jako dowód pokazuje te waciki, no po prostu dać po ryju. Ludzie są ludzie są niesamowici, dlatego ja tam Już jest jestem, problem. znaczy, można powiedzieć, że jestem homofobem, ponieważ homofob to jest osoba, która nie lubi innych ludzi, a ja właśnie z takiego doświadczenia za bardzo nie lubię często, gęsto ludzi, więc moja lista kontaktów w telefonie naprawdę nie jest długa, więc... Tak, się robi tutaj introwertyk. Po prostu mały. No bo taka jest prawda. Im dłużej żyjesz, tym wiesz, napataczasz się na takich wariatów, więc myślę, że takich wariatów trzeba ze swojego życia eliminować i z nimi żyć takimi żadnych... Nawet pacyfikować, tak. Pełna zgoda i z nimi kontaktów nie utrzymywać, bo to jest niesamowite, na jakie osoby można trafić i jak ludzie potrafią w żywe oczy ściągnąć z ciebie kasę i jeszcze później udawać, on był męczennikiem ten koleś, jakie on mu do mnie pretensje, płakał w korespondencji mailowej, nie? Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Tuner. Kiedyś Ponoć może z byłeś nazwiska. zachwycony tym tunerem. Byłeś zachwycony tunerem Revoxa. Znaczy tak, to znaczy jeśli chodzi o budowę, żałuję, że pan nie pogadał w środku, natomiast wiecie, otwieracie maskę w Ferrari, to tam jest fajny silnik. Tutaj byście otwarli ten tuner, tu jest zajebiście zrobiony. To mój znajomy, który go serwisował, powiedział: Grzegorz, jeśli byś żył w tamtych czasach, kiedy ten tuner powstał, czyli na początku lat 70., 60. nawet, druga połowa lat 60., przepraszam, i zarabiał powiedzmy tyle, co zarabiasz, to byś się oblizał na jego widok, bo nie byłoby cię stać na niego. To jest tak zrobione cholerstwo.
To jest jeden z najlepszych, dopiero chyba w latach 80., no nie pamiętam czy Sony, czy Onkyo wyprodukował coś, co lepiej działa niż ten Revox. I to jest jeden, nawet nie z 10, tylko może z 5 najlepszych tunerów na świecie, jeśli chodzi o słuchanie radia zwykłego, tak? To po pierwsze primo. A druga wada, ten wskaźnik volumeter, który tutaj jest, kupując to, no niestety jest duża szansa, że on będzie upierdolony z racji tego, że on jest tam bodajże za, żeby teraz nie skłamać, normalnie jest na 4 miliohmy chyba, a tutaj w Revoxie jest ta czułość na 0,2 milioma, przez co on się po prostu pali, zaciera, etc., ma swoje lata. Natomiast jeśli szukacie naprawdę fenomenalnego tunera, no to jest must have, taki A76 lub pochodne ogólnie Revoxy. To było Ferrari. Revox w tamtym czasie to był Ferrari, to nie był Sansui, to nie był Sony, bo to był sprzęt dla ludu. Revox nie był dla ludu, niestety. I teraz z racji tego, no są ceny jakie są, a 300 zł, no to jest moim zdaniem bajeczne za Revox. Skończyłem. Świetny tuner. Za 300 przynajmniej w tym wypadku. Tu mamy co? Studio 1. Jeden wysokotonowy ten Perles, drugi być może też jest Perlesem, ale wygląda inaczej. Tutaj te wyprowadzenia takie po skosie to są Perlesa. A niskotonowy na gruźlika wygląda, nie? No dokładnie tak. No, być może coś się stało, tu by trzeba było znowu wziąć, skopiować, zaznaczyć. Doradzę każdemu, czy to tak powinno wyglądać. No doły na pewno, a no góra również. No góra tak. No to wszystko się zgadza, no poza tym mówiłem, że tutaj ten po prawej głośnik Chociaż te nie ma tych troszkę wąsów. się różnią. No właśnie, ten nie ma tych wąsów, dokładnie. To mi przeszkadzało, ten ma. No, znaczy ogólnie Revoxa można brać by się w ciemno, ja mam Revoxy, które być może będą później. No gra. Patrz, AD4. Tak, No wiem, mam to obserwowane. A to akurat widzisz, Grzesiek, po naszej wczorajszej rozmowie, bo chyba wczoraj czy przedwczoraj żeśmy o tym mówili i to mi wskoczyło. Wiesz, że dałem więcej? Co mojego? Wiem, że dałeś więcej, także jak ktoś chce, to jest cena dobra, bo jest raczej niedrogo. Rewelacyjna. Ogólnie Tak. to jest Dolby DBX, więc to jest no fenomenalny sprzęt tutaj. Chociaż ja mam chyba inny model, cholera, teraz ci wygląda tak samo. Dobra, nieważne. AD4, MK2. Może to MK2 robi różnicę. Może ty masz po prostu MK1, jeden AD7. albo bez MK. No, ja mam AD7, ale MK1, no, coś takiego. No, Dobra, więc może cena jest super. 500 za reduktor szumów adresa, który nie jest taki zły, to moim zdaniem jeszcze macie wychyły. Jak ogólnie podepniecie to, sorry, że tak wracam. Wiem, że robię ci czarny PR w tym momencie. Już przepadło. Ale te wychyły podepniecie do czegokolwiek, one cały czas chodzą. Ja staram się, ja nadal jestem tak, żyję tutaj w celibacie, jeśli chodzi o zakupy, no bo to już wiadomo. Nie Tak, będę zawaliliśmy się miejscem. Tak. Ja w tym momencie, jeśli włożę te 2 komplety kolumn, wiem, Darek będzie się śmiał, ale to zobaczycie przy następnym odcinku, jak przywieziemy kolumnę numer 3. On już miał kontakt wzrokowy z nimi, przestraszył się, więc będzie miał ubaw. Tak. A ponieważ nie było kolegi, to sam nie stwierdziłem, że ich nie tak. targał. Nie, bo bym ich nie załadował do samochodu. Właśnie. Tak trzeba się bawić. Tu są Revoxy Studio 4. Nie wiem, dlaczego one trochę mi wyglądają jak sonówki tutaj, bo tutaj mamy takie panele, Sony miał takie panele, a to kwadrale, które miały właśnie taki panel, że można było go obrócić, tak jak widać tutaj, że mamy lewą, prawą kolumnę. Po prostu brało się co element, natomiast Revox zrobił po swojemu. On brał czyjeś głośniki, nie bawił się tutaj i robił po swoją kolumnę, no myślę, że 600 zł, no szybciutko ta cena podskoczyła. No, przy Revoxie to nie ma co się dziwić w sumie, że cena poszła do góry. Revox Forum B. 800 zł. Podobne głośniki, tylko to już otwór baz refleksa nam zrobili. Jakieś maskownice, jakąś regulację. Tutaj mamy nawet wysoki ton. Natomiast tak, to jest ten element, ten taki podwójny głośnik, tak bym to nazwał. To możecie spotkać właśnie w jednym modelu kolumn Sony. Niestety nie przypomnę nazwy,
Tak, ale kilka razy one nam już wychodziły, właśnie, że zwracane było na to uwagę, że można zrobić z lewej prawą, a z prawej lewą, tak? Bo to jest wymienne. Po prostu wystarczy tylko dokładnie. obrócić. Dokładnie, tutaj tak samo, jakbyście chcieli mieć na środku wysoko, to nawet też możecie to obrócić, sobie pozmieniać troszeczkę O konfigurację. 180 stopni, tak. No tutaj komuś się ugluciło trochę przy zaklejaniu, no niestety to widać, więc tak to No skomentuję. był zawias wymieniany. Tak jest. Był zawias wymieniany, na szczęście są maskownice. Stan taki, no niestety, no kolumny, tak jak mówię, wszyscy na to kładą, aż skończą w końcu z ręką w nocniku i nie będą słuchać sobie na jakichś takich wypierdkach za parę złotych chińskich. Oczywiście znajdą się mięśnie z chińskich, ale to ja zapraszam do z tymi chińskimi kolumnami, porównamy z jakimiś takimi małymi maleństwami. Zobaczymy, kto ma rację. Tutaj Revoxy, no kolumny, czyli od 500 do 1000 zł. Tu pozdrawiam kolegę, który mi przypomina o tym, żebym wytargał Saby 1300 do testów, tak? Nadal są. Nadal ich nie wyjąłem. A te Revoxy... Nie wiadomo, gdzie one tam Nie, są. te Revoxy wiem, gdzie są. One są za duże, żeby... te Saby wiem, gdzie są, bo one są za duże, żeby nie wiedzieć, gdzie one są. MKX, tak? Czyli jakieś takie nowsze, powiedzmy MK10 to by było, nie? No dobra, może X. Ładnie zrobione, to raczej widać, że to jest końcówka lat 80., początek 90. Kolumny. Nawet po porcie widać bardziej. No niestety tabliczki znamionowe nie mamy. Busetka 80 W, 30 do 22 tysięcy. Waga 90 rok, proszę. Trafiłem. No, więc to są takie Trafiłeś. już vintage'owe, ale wtedy była taka moda też na takie słupki właśnie. Mały głośnik, Tak, takie duża czarne, budowa. te obudowy jakichś takich żadnych emocji już nie wyzwalały. Dużo Zaraz was. nie pamiętam. Okej, tutaj MK2, no 1000 zł, no niestety z Revoxami tak będzie, że zaraz będziemy tysiącami obracać. Ten wzmacniacz w iteracji to jest MK3 przecież. Znaczy MK2 w sumie tak, bo jak to jest, były 4 MK jeśli chodzi o magnetofony szpulowe, które jeszcze nie mieliśmy na Revoxie i de facto 2 dedykowane MK jeśli chodzi o wzmacniacze. Był MK1, czyli srebrny, odwrotnie ta kolorystyka, i MK2, który miał właśnie taką kolorystykę, więc dobrze, tu jest dobrze napisane, czyli MK2 ukośnik 3, dedykowany do magnetofonu szpulowego MK2, MK3. Natomiast z Darkiem słuchaliśmy MK1 i to mnie wypięło zwrotek, Darka też. Tyle w temacie, jeśli chodzi o Revoxa. Ten wzmacniacz wypina zwrotek, po prostu jest zajebisty. No gra bardzo dobrze, to prawda. Grał na tyle dobrze, że Grzesiek nie chciał go już później puszczać. No i nie usłyszycie go, bo to po prostu ma to coś w sobie, albo dobrze kolumny dobrane były, zobaczymy jeszcze, że to cholerstwo po prostu zagrało niesamowicie, bardzo kompaktowo. Widzicie tutaj Revoxa zagra spożywczy, czyli budowa modułowa. Nie napchali, ale zrobili dobrze. Więc tutaj absolutnie 1000 zł, jeśli macie, możecie śmiało wydawać na Revoxa. O, tu ktoś, wtyczka oryginalna, no ktoś na bogaty pojechał, nie wymienił, bo ogólnie tutaj z tymi Revoxami jest taka śmieszna rzecz, że tu jest takie gniazdo, dosłownie to samo gniazdo co komputerowe, bo przy szpulowce przerabiałem, tyle tylko, że jest dwubolcowe i ma troszeczkę inne ścięcia. I kabel do tego niektórzy sprzedają po 150 zł oryginalny. Ja proponuję kupić za 2 zł 70 groszy gniazdo komputerowe, wziąć lutownicę, te 2 kable, które tam wychodzą, przelutować do tego komputerowego, nie zabić się. Jeśli się boicie, że się zabijecie, dajcie to komuś. Za 2 kable podejrzewam, nie policzy wam 1000 zł, aczkolwiek mogę się mylić. Jak traficie na jakiegoś ceniącego się wymieniacza, bo to będzie 2 miesiące idąc z Darka tokiem rozumowania, te 2 kable lutował w pocie czoła, ale to wacikami to już będzie czoło wycierał. Natomiast tak, na naprawę zrobicie przeróbkę za 2,70 i włożycie tam kabel komputerowy, który kupicie wszędzie, nawet znajdziecie, podejrzewam, na śmietniku. Tu jeszcze wróciłem do B260 Tuner Premium po renowacji. No tak, tylko to już jest zabawka, tak jak powiedziałem, jak ktoś chce słuchać radia, ma swoje ulubione audycje, wie czego chce, bo jeśli macie kupować, bo większość ludzi nie kupuje tunerów, bo mają albo steamery, albo słuchają płyt po prostu. Natomiast ja lubię słuchać radia, bo zawsze potrafi czymś zaskoczyć, jeśli jest dobra radio oczywiście. Ja cenię dobry tuner, natomiast no to nie jest dla każdego rzecz. To już jest po prostu
Tak jak pan napisał, myślę, tuner premium. To nie jest tak po prostu jako zdoba Czy po wykończenie prostu wieży ktoś zestawu. czuje, że potrzebuje mieć tuner fajny, no to Dobry no właśnie tuner. ponownie, tak, po serwisie jest fajnie, jest dobrze. Tutaj Nie trzeba niestety się tej niczym forum przejmować. BMK3 pokażemy tak po... No Revoxy, to są już też właśnie nowsze konstrukcje, tutaj typowo kwadralem zajeżdża. No niestety. To niestety, to dobre kolumny, po prostu trzeba ich posłuchać. Tych Revoxów nie mam, mam podobne jakieś kolumny, gdzieś tam się walają, więc może coś z tego będzie. Tutaj mamy B760 Tuner, więc na razie jeszcze szpul nawet nie mustyliliśmy Darku, tak żeby było śmieszniej. Tuner Revoxa, no widać, jest troszeczkę gałkologii, guziczków, miałbyś co dotykać. No jest ładny, cholera. No to jest właśnie dla tych osób, które lubią gałkologię, to nadal fajny sprzęt i 1200 też nie majątek, no ale to znowu tuner. Tak, to jest właśnie taki, kto chce dobry tuner, ewentualnie chce się pochwalić, że ma taki tuner, którego nie używa przed kimś. No jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś chce sobie cały set skompletować, tak? No to tuner też byłby wymagalny. Dobrze to wygląda. A50, właśnie takiego słuchaliśmy, to znaczy A50, my słuchaliśmy A76, natomiast to jest mniej więcej to samo co A50. Prosty wzmacniacz, absolutnie niczym nie urzeka, ale pasuje do magnetofonu szpulowego. Bezpieczny prąd 240, możemy sobie ustawić, nasze napięcie w sieci go nie zajedzie. To tak jak powiedziałem przed chwilą, no 1000 zł trzeba wydać, ale świetny wzmacniacz. Tyle. Tunery pominiemy. Odtwarzacz CD Revox B225. Czyli co? Philips 1540 pewnie. Powiem ci tak. Znaczy to już mówię do Darka, ale będzie do was. Dobra cena. Po prostu. Powymienianie kondensatorów. Czasami trzeba lekko docisnąć kieszeń. No ale to już sztos po prostu. Tu nie ma ani zmiłuj się, ani nie ma, że boli. To jest po prostu zajebisty CD Revoxa. Koniec, kurtyna opada. No za CD-ki takie na 15-40 trzeba już troszeczkę becalek, bo to no rzadko kiedy za 100 zł. Jak za 100 zł kupicie, to macie naprawdę szansę, że będzie po prostu zepsute. 225 to jest po odświetlenie widać. Albo długi czas ekspozycji pan zrobił. Raczej długi czas ekspozycji, żeby było bardziej zielono. No ale płyta tam jest. No jest ładny, dobra. To już jest, mówię, to już jest specyficzny sprzęt dla ludzi, którzy chcą po prostu mieć coś porządnego, bo to jest właśnie Revox, coś porządnego. To jest akurat teraz następny nam się trafił gramofon Revoxa, stał 1600 zł. No to jest ceny, mówię, przy tych sprzętach będę mówił przekornie, że ceny są atrakcyjne, bo ten patent Revoxa mi się raczej podoba. Bo to mimo wszystko jest ramię tendencjalne, to wszystko się obraca, no to już sztos. To jest jeden z najładniejszych gramofonów, jakie przynajmniej ja sobie wyobrażam. Nie jest drewniany, nie jest jakoś tam przesadnie świecący. Tutaj wygrywa dzięki technologii, przewaga dzięki technologii, tak? Ale to nie ta firma. Tak, ale reklama dźwignią handlu. Tak, tu jest przewaga dzięki technologii. No, tu nie chodzi o to, żeby było nie. To miało po prostu dobrze działać. No to jest jeden z takich gramofonów. Znaczy gramofonów nie mam za dużo na liście takich, których chcę mieć. Bo po prostu nie. Uważam, że gramofon to jest nosiciel do wkładki igły, a całą resztę załatwia magnetofon szpulowy, czyli stąd przegrywam na szpulę, to odkładam i nie zażynam. Szpula brzmi tak samo. Takie ja mam podejście. Absolutnie się ze mną nie zgadzajcie. Ale po to uważam, że są magnetofony szpulowe. Żeby z komputera sobie coś nagrać, czy z radia, to magnetofon kasetowy, bo jakoś tak będzie podła, przynajmniej jeśli chodzi o YouTube'a. Dobra, tutaj tunery pomijamy znowu, żeby nam się nie dublowało. PR99 sobie zobaczymy. Tylko to jest cena za co? Bo tutaj troszkę się gubię. Obudowa skrzyni. No pewnie za skrzynię pan chce. Pewnie za skrzynię, tak? No tak, skrzynka za 1650 zł. No dobrze, nie czuję potrzeby posiadania skrzynki przenośnej do PR99, więc lecimy dalej. Monitor. Dobra, przepraszam, zamykam resztę. O cholera, kliknąłem. A, wiesz co to jest? No co to jest? No, szczelaj.
Tu widzę jest głośnik, tak? Nawet 2. Nawet 2, tak. O, teraz widać, że nawet 2. To taki niczym odsłuch bliskiego pola. Tak, do magnetofonu 99. Do tego szpulowego, Tak jest. do którego mieliśmy tą skrzynkę przed chwilą. Już mamy skrzynkę, mamy monitor, jesteśmy na propsie. Jeszcze tylko magnetofon za któryś 1000 zł, jesteśmy w domu. Premium B 60 kg, no to już trochę waży, przyznaję, tak już bym na pięterko sam nie wrąbał. To no, przy tej wadze, przy tym producencie kolumn, to raczej nie ma miękkiej gry, widać, że zawiasy są dość spore. Pompeczka pracuje, tak? No ale za 1750 zł wypadałoby jakieś detale tutaj zrobić, ale no tak w oryginale. 130 watów. Już jesteście podnieceni, to ma 130 watów. To jest ładnie ktoś powiedział, że tych, którzy się podniecają na widok watów, powinni rozmawiać o tym, że jego samochód pali więcej niż twój. Rozumiesz, to jest na tej zasadzie. Że się podniecasz tym, że mój samochód pali więcej niż twój. Jestem dumny, jestem szczęśliwy. Ale że czekaj, bo... No, waty w kolumnie, to jest to samo. Dobrze, jak pali samochód więcej, czy tak, źle jak pali więcej? Bo nie wiem, już zwykle jak pali więcej. Tym więcej pali, tak, to jest dokładnie okoliczność. Ja mam auto, które pali powyżej 20 na setkę, dlatego to już ma stoi w garażu. Kolumny, no. Ja pamiętam, że kiedyś nim się przejechałem na Śląsk, to słuchajcie, widziałem jak mi paliwo spada, tak już jadąc tak 140, 150, tam więcej, tak, widziałem grzechu jak mi ta wskazówka szła na dół, także w jedną stronę no to spaliłem, no mówię, no wiadro paliwa i w drugą wiadro paliwa. Ale jechałeś w zgodzie. No ale to jest, no właśnie coś za coś, nie? No niby tak. No. Dobra, tutaj mamy co, MK3 albo MK4, to akurat mogę powiedzieć, że możemy to poznać po tym, że właśnie panele są ciemne. Ogólnie chyba najgorsze są MK1 tak naprawdę, bo MK1 tam mają jeszcze takie głowice, które są trochę upodlone. To jest chyba MK3, ale dobra, nie będę strzelał. Chyba ale tak, wiecie, kto nie oglądał, pierścienie są przezroczyste, przepraszam, MK3. Coś mi się przewróciło, ale Revox wrócił do produkcji magnetofonów szpulowych, prawda? I nie jest tak nas na to. Nie, ale możecie sobie jak z ciekawości wejść na stronę, zobaczyć ceny nowych szpulówek Revoxa. No są zacne, tak? No, tam designem zbytnio nie odbiegają od tego, co widzimy, natomiast ceną zasadniczą. No ale to jest taka, wiesz, no kwestia dyskusyjna. No masz fabrycznie nowy, wiesz, poustawiany na magnetofon. Na 10 lat spokój 20 tak, masz. Tak, na 10-20 lat masz spokojnie, więc jak ktoś się czuje na siłach finansowo, to czemu nie? Bije brawo, no bo fajna sprawa. No dobra. Bez ironii, fajna sprawa. Czyli to jest najtańszy na liście w tym momencie Revox, 1750 zł, w ładnym stanie. Kabel może pan dorzucić gratis, nie wiadomo, a może przerobił. Natomiast to jest MK3, tak, bo MK4 już miała te pierścienie takie, tutaj cyfry były jakby na tym pierścieniu, nie były pod tymi plastikowymi przezroczystymi. Nie były przeźroczyste, tak? Tylko dokładnie. były na tym już drukowane. Nie są dołączone. Sprzęt z prywatnej kolekcji. No. Mówię, mam 2 Revoxy, od niego się potykam, więc ja już na razie z Revoxami sobie daję spokój. Otworzę CD Revox H2, to jest z tej nowszej serii. Był taki magnetofon kasetowy jakiś czas temu właśnie Revoxa. Z tej takiej właśnie serii Revoxa i to już tak... No pewnie to też kosztowało tyle co samochód, natomiast no kwestia tego, że tego mało osób widziało, bo to mało osób de facto kupiło, bo wybór CD był na tyle duży, że od tego klienta premium, który mógł kupić Revoxa, bił się też Pioneer, biło się Sony, bił się Philips, każdy miał jakiś CD premium. I tutaj kwestia, kto wygrywał czym, czy jakością, czy renomą firmy i tak dalej. Z drugiej strony jeszcze Revox, no nie mógł powiedzieć, że on robi te CD od początku do końca, bo brał od wszystkich wcześniej wymienionych firm po jakiejś części, czy mechanizm od Sony, czy laser od Philipsa, czy układ a cholera wie skąd. Natomiast oni po prostu to wszystko składali w kupę, dawali ładne boczki i sprzedawali za być może troszeczkę więcej niż konkurencja. Dlatego tych CD po prostu Revoxa w tym momencie moim zdaniem oczywiście nie ma. No proszę, niezawodny mechanizm Philipsa 4x27 SA 7321. No tego nie słuchałem, dobra. Jedziemy dalej. Revox B252 razy 200 W. No to już wiem, że dużo pali. 1850, tutaj do 2000 już dochodzimy z Revoxem. Ładziutki. Nic nie będzie trzeszczało za bardzo. Nie ma co.
Wszystko na przyciskach. Okej, Tak jest. to jest fajna propozycja. Powiem ci, tego bym I przytulił. cena nadal jest dobra. 1850 jeszcze do negocjacji jest tam. Podejrzewam, że te 50 zł do urwania. I to jest de facto Monster wzmacniacz, nie? Bo to jest po 200 W rzeczywiście przy 4 ohmach. Tak. Więc tutaj nie ma miękkiej gry, nie ma się czego wstydzić producent, więc tutaj też, no myślę, że mogę powiedzieć, że warto by było pochylić się, jeśli szukacie dobrego wzmacniacza, który jeszcze trochę pochodzi, nie wygląda... O, na grundiku to stoi V2000. V2000? 2000. Ale nie jest V. Dobra, V-card, przepraszam. Ok, lecimy dalej. Amplituner Revoxa B780 Amplituner. No, to by wychodziło, że Amplituner. Czy takie All-in-One. No Revox ma to coś w sobie, nie? Klasyka, ale na cyfrowo. No tak, taki właśnie zawsze mówię, taki ten design jest industrialny, jak jakieś urządzenia w rakach, nie wiem, powiedzmy w jakiejś elektrociepłowni, coś takiego, tak? Mieli taką zajawkę, mieli takiego projektanta. I tutaj jeszcze mieli i zawsze ukryte gałeczki pod tak, jeszcze, no tak, klapka, nie ma klapki, ale... Nie, jest klapka. To jest biedna. A jest klapka. No to jak prostu... to tam, że nie widziałem tej klapki na poprzednim zdjęciu. No V76, no po prostu pan pochylił długą. Schował ją, dobra. Tak, schował ją tą. Natomiast no tutaj też fajny, ładny, a... No Revoxa będziemy klepać po płci, no. Po prostu, no. Mówi się trudno, to jest taka firma, którą no niestety wypada. To jest tak, jakby się Rolls Royce'a, nie wiem, zaczynało besztać. A 77, cała biała. Ładna. Z napisem Studer takim dużym. Bo też te Revoxy, słuchajcie, i wzmacniacze, co żeśmy przed chwilą oglądali no znaczy nie przed chwilą, te Szkule okali zdrajca. Przepraszam, musiałem. Też można właśnie spotkać logowane, znaczy się tam brandowane, logowane napisem Studera na środku. Znaczy nie, to akurat mogła być przeróbka jakaś wesoła właściciele. Znaczy ja powiem to tak, jeśli chodzi o magnetofony szpulowe, to no, te Revoxy to jest akurat naprawdę Volkswagen Garbus, jeśli chodzi o magnetofony szpulowe. Tego było w cholerę wyprodukowane, tam chyba nie wiem czy pod 100 000, czy pod 300 000, ale no po prostu ogromna ilość tych magnetofonów wyszła na rynek. No to wiesz, że się to tak samo jak Akai czy Sony, prawda? No tego nastukało się całe kontenery, całe kontenerowce tego. Tak, ale zobacz, ja mówię tutaj o A77. Samej A77 było pod 100 000 chyba sztuk wyprodukowanych jednego modelu. Dlatego mówię, że to nie mówię o całej produkcji, bo jeszcze były właśnie Studery, były inne modele późniejsze. Ale samej A77 to napługi tego opór. Na razie nie mamy kaseciaków. To jest CD-ki omijemy, bo tak jak powiedziałem, CD-ki Revoxy są ładne, przeważnie są na Philipsie i przeważnie po prostu działają. Znowu magnetofon po renowacji. Gramofon, przepraszam. Gramofon. Zresztą mam na myśli, szukam magnetofonu. Szpulówki omijemy, tu mamy znowu MK1 na dziwnych szpulach w sumie, bo ktoś chyba założył szpulę, tą po prawej przynajmniej. Tak trochę od projektora wygląda, ale już nie będę herezji gadał. O, dokładnie, tak? Jak szpula od projektora, tak jest. Nieważne, no ważne, że jest. Sztuka to sztuka. Nie będziemy tutaj dociekać, od czego szpula założona, jedna, druga. To okej, przynajmniej widać jak wygląda na 18. Trochę gorzej. No teraz szpulę to wystarczy sobie wejść, nie wiem, na jakiś AliExpress czy temu, Chińczycy to stukają Można coś kupić. po 50 zł nowe szpule masz. Revox AX54. No właśnie. Takie zrobiłem z racji tego, że nie, tych nie. Tutaj jak widzicie Revox na przykład w tych kolumnach, przynajmniej na to co spoglądamy w tym momencie, co my tu mamy? Mamy Philipsa i dwa... Jakieś Dortmundy, coś takiego. Devy, tak, Devy albo Heko. Natomiast górac na Philipsie brali po prostu co sobie pasowało w danym projekcie, co spełniało jakieś warunki. Nie przejmowano się, czy biorą od Philipsa, czy biorą od kogoś innego. Po prostu to robili po swojemu, tak? Brali to, co było najlepsze na rynku w tym momencie. Ten Philips średniotonowy jest bardzo dobrym głośnikiem, ten kopulkowy. Wysokotonowy też nie jest jakiś taki wzięty z najmniejszej półeczki, więc to wszystko się spina w postaci Revoxa. I proszę, masz magnetofon kasetowy, widzę już z daleka. 2300 zł. I nie wygląda jak jakiś sztos, nie? Podobny jest właśnie do tego CD-ka, tylko tam była wersja srebrna, a tu mamy wersję czarną. To o czym mówiłeś, no. Jeszcze nie głęboka. No to już by trzeba było zobaczyć, czy to jest
trzygłowicowe, szczerze mówiąc. Tak. Znaczy dużo mówię szczerze mówiąc, nie? To będę mówił nie szczerze mówiąc. Pewnie blenda gdzieś tu się ukryla góra-dół z funkcjami pozostałymi. No ale dobra, to zostawiamy wyobraźni, co tam jest. No doskonała mechanika, no Revox, no. Dobra. To musicie sobie poczytać sami. Cena na razie to jest pierwszy magnetofon kasetowy. A77 dwuścieżkowy, nie wiem dlaczego. Znaczy no dobra, rozumiem, ale dwie ścieżki nagramy tylko dużą szpulę w jedną stronę. Dlatego jestem zwolennikiem magnetofonu czterościeżkowych, bo te 2 dB to już sobie podaruję przy wysokiej prędkości. CD, tutaj mamy znowu ten sam tuner, więc rozpiętność cena ma tutaj 2500 zł, już mamy A77. Tu widzę duży napis Studera A78 i A76 zgodnie z logiką MK2. No widzisz, no właśnie, na przykład tutaj jest ten napis Studera, właśnie, tak. Właśnie, czy oni to robią? I na wzmacniaczu. Nie wiem, czy oni to ktoś tego nie wykonuje na zamówienie, po prostu ktoś sobie nie nalepi tego Studer kolek. No, na tego szpulaka również myślisz? Myślę, że tak. Trzeba zobaczyć. Studer Custom, czyli ma taki nalepek, po prostu ktoś pomyślał, że to jest tyle wolnego miejsca, że może warto by było dowalić to Studer Custom, natomiast to pergustaną dyskutanta, więc nie dyskutujemy na tym fakcie. Na razie nic takiego, co nam nie wychodzi. B77 w tym momencie najtańsza to koszt 3000 zł, co jest taką złą kwotą. To samo co 77, tylko ładniejszy panel dolny. Tak, taki w popielu, ładny. Znaczy inaczej ułożone oczywiście, też gałki i przełączniki i sterowanie. Ale w ogóle ten front panel w kolorze popielaty ładnie się prezentuje. Natomiast mechanika, z tego co widziałem, to jest mniej więcej Joto to samo co A77. Po prostu ten jest unowocześnioną wersją. Już stwierdzili, że 5. iteracji nie będzie A77, tylko zrobią B77, żeby już przebudować całkowicie facelifting. Natomiast od tej blendy wzwyż to jest po prostu A77. Taka ciekawostka. Liczę w tym samym miejscu mechanika, silniki. Mieli silniki, mieli linię produkcyjną. Kto z Dolby Zmysła, robiąc bardzo dobry magnetofon szpulowy, robi nową linię produkcyjną za miliony monet po to, żeby sprzedawać sobie troszeczkę lepszy magnetofon szpulowy bez sensu, prawda? No to jest tak zwana praktyka. Nie wiem, Darek padł albo uciekł. Nie, patrzę, wypatruję tutaj czegoś ciekawego. I słuchaj, tu masz następnego DK Revoxa C115. Nie wiem, czy ty zobaczmy. O właśnie. Bardzo chętnie takie rodzyneczki. Memo Reset Loop Time, czyli mamy funkcję czasu, Dolby BC, MPX, monitor, czyli mamy 3 głowice, dziękuję. To już mnie cieszy. A z wyglądu pewnie zacznę krzyczeć jak mała dziewczynka. No nie. No, widać do czego to służy. Tak jest, do raka, do studia, no. Do studia, wielkie słowo, ale a nurza widelec. Do pracy, można tak powiedzieć. Do pracy, tak, bardzo dobrze, do pracy. Do pracy to służy, nie dla przyjemności, nie żeby tam cieszyć oko, to miał napierda zasuwać i tyle. Jedyny cel i misja tego Revoxa miało działać. Wygląda trochę jak NAD, tylko ma napis Revox do góry. Tak a propos. A ja wam mówiłem, kiedyś byłem w pewnym studiu radiowym i właśnie widziałem cały zestaw, łącznie z magnetofonem w raku. Już nie pamiętam, to był chyba TIG albo Tascam. Cały set w raku na kółkach. Nie używali tego, ale nie chcieli mi sprzedać. Ale co więcej, w życiu nie widziałem tyle płyt CD, co tam mieli. To był budynek w starym budownictwie, takim jeszcze, nie wiem, XIX, może początek XX wieku. To radio do tej pory się tam mieści, wiele lat temu, z 10 lat. Oni już tego sprzętu nie używali. Natomiast dziesiątki tysięcy płyt CD widziałem naraz grzechu. Pod sam sufit takie były regały. No to takie stare budownictwo, nie wiem, 3-3,5 metra, już nie pamiętam, nie? Pod sam sufit i kilka metrów było tego regału. No cała ściana zajęta regałem, może miała z 6 metrów i tak, i te 3,5 w górę i płyta była koło płyty. Jak oni się tam w tym orientowali, to już mniejsze z tym, nie? Rozpiskę. Może mieli rozpiski, dokładnie. Każdego rządku, ale w życiu nie widziałem naraz w żadnym sklepie muzycznym tylu płyt kompaktowych, co tam mieli. No i właśnie to.
Kompaktów już nie używali, bo już wtedy, wiesz, to wszystko szło ze streamu, tam z dysku twardego czy z czegoś. 2, tego też nie używali, ale nic sprzedać nie chcieli. A trudno. No, nie wszystko w życiu można mieć. Tak jest. No, dokładnie. Nawet jak masz kasę, to a dobra. No. Chciałem powiedzieć coś o Elonie Musku, ale jemu tak odwaliło, że niedługo sam będzie na orbitę latał, więc... A co chciałeś powiedzieć o Elonie Musku? Widzę. Bo ja nie wiem, co się tak dzieje. pieniądze szczęścia nie dają, no chciałem tyle powiedzieć o nim. No nie, no ale to w ogóle pieniądze szczęścia nie dają. To nie trzeba być Elonem Muskiem, żeby nie być szczęśliwym, a mieć pieniądze. Mnie się wydaje, że fajnie jest do czegoś samemu dochodzić, tak? Bo jakbyś teraz, wiesz, dorwał 20, 30, 50 milionów, no i co? I siedzisz, zaczynasz się nudzić. Zadzwonisz, nie wiem, jakie masz na przykład marzenia, ale większość nas tutaj jest facetami, więc mamy pewnie jakieś marzenia motoryzacyjne. I co, zamówisz sobie 911, obstalujesz sobie Ferrarkę, Lambo i tak dalej, masz to i pobawisz się tym tydzień, 2 i zaczyna ci się nudzić. Przynajmniej tak jest w moim wypadku. Ja nie mam Lambo ani 911, ale tak mi się wydaje, że gdybym tak to tak byli, bo dostał szkoda. od strzała, to nie byłbym szczęśliwa. Co innego, jak na coś zapracujesz, tak jakiś czas, masz tam plan, nie wiem, rok, 1,5, 2, 3 lata, nie? W końcu do czegoś dojdziesz i taka jest satysfakcja. Mogę się mylić, tak, mogę się mylić. Może tak będzie, no po prostu, no masz rację, dobra, przyznam ci rację w tym wypadku. Tu mam ładnego Revoxa klasycznego, do tego, od czego zaczęliśmy Revoxa w tym odcinku, czyli komplecik do tego szpulowca. No, to tego, od którego żeśmy zaczęli. Ten wzmacnia szanta szpula już jest po prostu Revox Tak. taki, już grubo vintage. Ciekawe, czy robili wtedy kolumny głośnikowe. 4000 lampy napisał pan jakie są 1960-65, więc dożyjemy, myślę, no może dożyjemy, może nie, czas, kiedy to będą 100-letnie rzeczy. Tak a propos. No jeszcze, Może szanse są. jeszcze trochę Dobra. czarno to widzę, przynajmniej w moim dobra. wypadku, ale okej. Agora B+, zobaczmy sobie te kolumny. No, jest tutaj już tak, widać, że bez wózka widłowego nie podchodź. Ładniutkie. Można zrobić ładne kolumny. Tutaj nie wiem, po co ta reszta. No ciekawe, tył otwarty jest. Nie? Co autor miał na myśli? Dobra, tu by trzeba było naprawdę oddzielny odcinek te kolumny, że tak powiem, w Ale rączkę, to się dziwi, że tył otwarty. Te zresztą nawet mi wczoraj przypomniałeś, że u mnie stoją twoje Nordmende, one też mają tył otwarty. Zgadza się, to są dość nowe kolumny. No. O, tutaj gratis jest B700 plus... Aha. Dobra. Ciekawa rzecz. No, dobra. To już tak przemknę to po prostu. Same szpulaki nam wychodzą, widzę. Symbol B. Atak szpulaków. No tak, no. Kaseciaka prawie przegapiłem. Tu mamy symbol B, kolejne 50 kg plus. To są akurat kolumny, które na pewno muszą zagrać, bo obudowa jest, jak widać, delikatnie solidna. Jest membrana bierna, więc ten bac na pewno będzie przyjemny. No i komplet tych kolumn, które no podejrzewam wpieprzają na śniadanie dużo nowych kolumn. Podobnych gabarytów kosztuje tyle co jedna nowa. Tak. Ja bym się nie zastanawiał, brałbym tego Revoxa. Dołożyłbym może na recap jakieś parę złotych, ale to są nie parę złotych. I w cenie de facto jednej, w miarę firmowej, nie będę firmy wymieniał, kolumny nowej, macie coś, tutaj powtórzę, na co większości z Was nie stać by było, jeśli to by było nowe i zarabiliście się tyle pieniędzy, co zarabiacie w czasie, kiedy to było nowe. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Okej. Przegapiłem. Sorry, muszę wrócić do poprzedniej strony. Mówisz, że jednak przegapiłeś jakiegoś kaseciaka. Powiedziałem o kaseciaku i przegapiłem kaseciaka, tak? Trzeba mieć zdolności, Darek, tak. Z takimi talentami to trzeba się urodzić, tak? A tu jest dobrze, widzę. Kątem oka rzuciłem, ale jest. No, jeden z top 10 magnetofonów, tak? Revox. Tutaj ładnie wygląda w komplecie, jak najbardziej z CD odtwarzaczem.
Oho, natomiast tutaj to by można było powiedzieć, to co widać na wierzchu to jest tylko wierzchołek góry lodowej, o ile dobrze pamiętam. Jeśli mówię o kaseciaku, przynajmniej tym. Ale to też warto sprawdzić, ponieważ tutaj to po lewej to tak naprawdę też jest komputer i tutaj funkcje pewne się włącza po prostu sterując za pomocą przycisku. Nie pamiętam czy przy 710 czy przy późniejszym magnetofonie, ale tak, to jest jeden z ładniejszych, lepiej wykonanych magnetofonów po prostu w No historii. jeszcze tutaj też masz tą blendę, o której wspominałeś wcześniej. i się tam na pewno też- uchyla. Tak, tu się uchyla i tu jest reszta ustawień. Okej, 7200 zł. Tak, drogo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się kupuje rupiecie za złotych 300. Tak jest. Później trzeba wrąbać 600 i jest ból dupy, ale no niestety, jakie mamy gusta, no to niestety później są skutki. Okej, trochę droższe, B215, no to No właśnie, przepraszam, no to właśnie. o tym mówiłem, ten ma ten komputer tutaj po lewej, budowany do sterowania. No, tak jak powiedziałem, tutaj już nie ma co nawet pisać o tym, no, bo ciężko o konkurencję dla tych magnetofonów, tak? Jest powiedzmy tam jakiś tam na kabli chipem jakieś strony by się znalazły, pewnie jakieś ASC, coś jeszcze w tej top 10, ale to jest jeden właśnie z tych topowych magnetofonów. 9000 zł. Ja obstawiam, że to jest cena i tak niższa. Teraz znowu będzie moja dywagacja krótka, ale to już króciutko powiem. Bo tak mniej więcej chyba ostatnio rozmawiałem z kimś czy z Darku, że w przeliczeniu na nasze, no to de facto jakiś magnetofon tam w 91, jak wchodził euro, plus denominacja i tak dalej, kosztował właśnie nowy magnetofon około 9000 zł w przeliczeniu na złotówki dzisiejsze. I to też nie był jakiś taki najwyższy model. To jest cena, jakbyście kupowali wtedy nowy magnetofon. Nowy magnetofon, 9000 zł, ale niekoniecznie Revoxa, bo Revox pewnie kosztował 18 000 zł na dzisiejsze. Więc to i tak jest nadal pół ceny, ewentualnie jeśli byście chcieli kupić coś takiego nowego. A kaseta wraca, nie wraca, to ciężko powiedzieć. Ostatnio, dzisiaj tak propos kasety, sprawdzałem sobie magnetofony, bo ktoś fajną ofertę wystawił, nie wiem jaka cena będzie końcowa. Jeśli chodzi o Walkmany, które zapewne mają dość podobne głowice do magnetofonów kasetowych zwykłych, ale nie mają tyle elektroniki z wiadomych przyczyn. Już na przykład byłem szokowany, że Walkman Sony na kasecie metalowej już miał pasmo tam od 40 Hz na metalowej kasecie, gdzie wszyscy tam pieją, że do 25 000 nawet. No. Było do 15 000 Hz. Więc ile z tych 15 do 25 to jest po prostu już ingerencja elektroniki samej. To nie jest czysty zapis dźwięku, tylko po prostu przeróbki, żeby uzyskać jakimś cudem te 25 000 Hz mierzalnych. Skoro w Walkmanie, w którym mamy to, co jest najprostsze, głowica, napęd, wzmacniacz słuchawkowy powiedzmy, już nie mogli sobie pozwolić na więcej niż 15 czy tam 16 kHz na taśmie metalowej, podkreślam. Tak daje do myślenia, prawda? Nie, no to w ogóle, to wiesz, tam powiedzmy poniżej tych 17-18 tysięcy, to już takie jest, Powyżej. no powyżej, no to już takie naciągane może być, a nie musi, no ale Okej. też nieraz na ten temat była mowa. O, tu mamy ładny zestaw, co to jest? Końcówka mocy i pram, bo tam mieliśmy te Plenum B, przepraszam, Revoxy, tam był właśnie ten pream gratis. Tu mam pream i końcówkę mocy za 13 000 wyprodukowaną przez Revoxa, więc no nie no, tak jak powiedziałem, no Revox jest druga strona szali, jeśli chodzi o sprzęt audio w porównaniu na przykład z Remą czy RFT. Tam mamy tanie, No a tu no mamy to- po to- prostu, to na mamy pewno. tak, mamy tak po prostu, no nie ma miękko, tak? Tutaj płaciliście za jakość, ale dostawaliście tej jakości tyle, o, i aktywne chłodzenie, że heja banana. Nic dodać, Fajnie. nic ująć. Ba- Tak, bardzo ważna ładnie. rzecz. I de Bardzo facto ładnie. stać was na to, jeśli byście sobie odłożyli troszeczkę pieniążku, przez rok czasu, nawet po 1000 zł, myślę, że przy odrobinie zaparcia byście dali radę i kupujecie sobie właśnie zestaw Revoxa z najwyższej półki, i ewentualnie na to, ewentualnie na jakiś serwis. Nie będzie straszne, jeśli nie znajdziecie jakiejś łamagi, która za to, że potrafiłby używać śrubokręta, policzy wam 100 zł od godziny czy 200, no to warto po prostu parę złotych włożyć, bo to już tańsze nie będzie niestety. PR77. Także widzicie, grzechu wam za nic.
Wie. Serwis, to czy ja mogę zorganizować serwis, natomiast no, jeśli chodzi o mój serwis, to ja obstawiam, że jestem tą łamagą ze śrubokrętem. Na szczęście nie biorę nikogo pieniędzy za to. Okej. A tu idziemy jeszcze w grubsze ceny już. No, Tak, to myślę, fajnie, fajnie. tak. No to już są zabawki, które wylecieć też, bo robota się skończyła. Proszę, jak to się kręci. Pięknie. Wyjechały, jak zapierdziela, no palce urwie, jak je włożę tam. No ale to magnetofony przeważnie, no to miały większość funkcji taka sama, wybór się włącznik. Dobra, tutaj jakieś wyjścia, to jest ciekawe. Czyli reset kalibracji jakieś? No nie sądzę. Natomiast no tak, no tutaj jest większość funkcji jest podstawowych, no ewentualnie Akai w tych ostatnich modelach i TIG robi jakieś tam bajery typu płynny bias u Akai albo DBX w przypadku TIGa. Natomiast Revox po prostu nagrywał, no poprawianie, no tak jakbyście poprawiali właśnie Ferrari przysłowiowe, tak? Po co? To już szpula. To do 84 roku czy tam 5 to było urządzenie, na którym były nagrywane taśmy matki, dlatego się mówi taśma matka, bo były nagrywane na szpulach. Tak. I tyle, tak? Później był gramofon, więc gramofon nie jest lepszy od szpuli, bo najpierw była szpula. Później była kaseta, więc... CD, chciałeś powiedzieć CD. Tak, CD też nie jest lepsze, bo najpierw była szpula, więc dla mnie to jest najdoskonalsza forma zapisu, bo wszystkie późniejsze pochodzą od nich. Później wszystko zajechała cyfra. Ale to już nie będziemy tak daleko szli. Tu mamy już wersję zamienię, pewnie za bilety transportowe Narodowego Banku Polskiego. Sztuder, a zobaczmy sobie tego w pudełeczku. Pudełeczko. Wyjątkowo, znaczy takie pudełeczko przerobiłem, bo już powiem, mam 2 Revoxy, nie do końca to wyszło, ale tak, no to jest po prostu wersja tu się zgadza wszystko, to jest oryginalnie taki czpień, żeby można było szpulę zapasową założyć. Natomiast w tym wypadku po prostu mamy jeszcze 2 głośniki po lewej i prawej stronie. Czy tam po 2 głośniki. Za co się ona zamieni, ta Daria? Co? Za co się zamieni? Opis mi tego pokaż, bo to... No za pieniądze podejrzewam. Wewnątrz... Za powietrze. Brać i uciekać. No właśnie. No tak wyszło. Nie jest napisane, za co się zamieni. No okej, jest taka opcja, nie negujmy, wybrał pan swoją drogę i tyle. Dobra, pod literką R mamy RFT na pewno jeszcze i pewnie Rogersy by trzeba było. RFT to może zrobimy troszeczkę inaczej, żeby nie zanudzać tymi najtańszymi, bo myślę, że tego będzie w cholerę. Tylko najdroższe przedmioty. Co najdroższego było z znaku RFT? Czyli takiej Unitry, tylko w wersji niemieckiej, bo de facto RFT to jest z droższego producentów, tak jak Unitra. RFT nic nie produkowało, Unitra też nic nie produkowała. Ona zrzeszała producentów. Nic nie mam. Bo jest RFT, dobra. Dużo lampowych. Lampanki. No przy RFT nam wyjdzie właśnie dużo takiego sprzętu, Grześku, estradowego, nie? Przynajmniej jeśli chodzi o wzmacniacza. Studyjnego zależy. A, O, to jest ciekawostka. Ty wiesz coś o tym? Akurat miałem przyjemności, zapamiętałem lekcję Stradivari. To jest, kurde, z tego co ja oczywiście słyszałem. Tu no to co to jest? No. To jest zajebiste radio z automatycznym strojeniem stacji. Mhm. To cena jest tutaj uzasadniona. To było Stradivari 1, 2, 3, 4 i 5 chyba nawet był, jak dobrze pamiętam, czyli 5 modeli. No ogólnie technologicznie to była rakieta w kosmos, jeśli chodzi o RFT. To rozumiem, że jeżeli o tym poczytałeś, to chciałeś to kupić, brałeś pod uwagę. Brałem, ale tam 4 albo 5. Właśnie te wyższe modele. Dobrze. Compact boxy po renowacji od RFT. Na razie jest ok. No to też są takie... No, takie korony, remy. Remy, przepraszam, remy, remy, no nie korony, tak, bo korony są trójdrożne, no ale to są takie właśnie remy. Znaczy cholernie dobre głosiki, no tak, tak jak mówiliśmy tam z pół godziny temu.
dobre głośniki. Renowacja była ok, ładnie zrobione. Można się zastanowić, można pojechać. Pan opisał, co było. O, nawet skrzynki porobione. No dobra, jest ok. Myślę, że cena jest fajna za odnowione w stylu vintage kolumny głośnikowe. Kurde, te głośniki naprawdę nie wiem, co z nimi zrobić, żeby były ładne. Tu mamy co? Czterodrożne. To jest ciekawostka. Bo to są trójdrożne, tak? Chyba że tutaj mamy średniotonowy, No, średnio niskotonowy i niskotonowy, ale dobra. Tak, już no na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć, czy to są trój- czy 100 czterodrożne. watów, na pewno sporo tutaj napisano, jeśli chodzi o moc. Takie dziwne rzeczy, tylko się za dużo nie spotyka również na rynku wtórnym. Są lepsze, ale no powiedzmy, nie wiem szczerze mówiąc, co tym co powiedzieć. 20, obie 20, no 27 kg, dobra. Tu należy zwrócić uwagę, że pan umie w matematykę. A on... Mnoże nie wyszło. No. Ale jest model 99, z 90 roku, coś mi tu nie pasuje. To już chyba nie jest RFT. A może Dlatego, jest. może jest RFT napisane jest Made in Germany, więc nie wschodnie Niemcy, tylko trzeba było dokładnie wiedzieć. Okej, czyli to niekoniecznie jest RFT, ale pod RFT podchodzi. RFT BR26, te kolumny właśnie mam odnowione, znaczy odnowione mam niskotonowe. Tutaj mam troszeczkę, bo tych BR-ów było dość sporo, natomiast na temat tego jak to gra, a to może fajnie zagrać, bo głośniczki są dość zacne, to może pokażę przy następnym odcinku, te niskotonowe, no to już na żywo z Darkiem się tutaj przekonamy, bo pianka się rozleciała. Natomiast no, kolumny dość poszukiwane, dlatego za nie się zabrałem, żeby ich po prostu posłuchać na własne uszy, żeby nie brać pod uwagę tego, co mi mówią. Tylko tutaj wspólnie ich porównaniu z Darkiem sobie zdanie o nich wypracować, czy one są warte przy tych gabarytach, bo to są bardzo małe kolumny tego hype'u, tak? U mnie jest akurat troszeczkę inaczej, bo widzicie, tutaj są na łapkach. U mnie jest bodajże tak, że mam kosz. Głośniki również nie mają nawiertów żadnych pod śruby, po prostu są trzymane tym koszem, który się trzyma na boku. Takie dziwne coś, bez takiego czegoś z takim czymś, no ale może być. Zamotałem, nie? Nie no, wszystko jest jasne. Okej, najważniejsze. Tu myślę, na co patrzę. 1, 2. Numerki są. Ktoś miał głośniki i zrobił sobie kolumnę. No widzisz, jakie uchwyty O, jeszcze. te łapki, słuchaj, ta łapka to mnie prześladuje. Mam takie Akai, które właśnie też muszę jakoś obudowę doprowadzić do... tak, mam tą tak, samą tak, łapkę metalową, taka Tak, stalowa, tak, konkretna tak. łapka. Mi się No, teraz niektóre- przypomniało. Mój Dokładnie. Boże. Kto w tym Akai to zrobił? Temu Akaju to zrobił. No, Kto temu Akaju to zrobił? Okej, to sobie podarujemy, bo to były samoklepy, jak to się mówi. Brąz. Diamant 20. Masz jakieś zdanie na temat gramofonu produkowanych przez RFT? Nie mam żadnego zdania. Nie mam żadnego popieram, zdania. Aczkolwiek przyznaję, stan tego jest piękny. Pokrywa wszystko, no, miało dobre życie. Nawet antuaż jest taki fajny, bo wszystko pasuje do tego. Lampka, nie lampka. Za 500 zł bym jednak poszukał czegoś innego. No, smutne, ale prawdziwe. No. No, w niektórych rzeczach po prostu, no tutaj RFT no, nie dawał rady. Tu już jest fajnie. Tu już 500 zł, K35 profil. Tu już widać, że coś autor miał na myśli, bo tą przednią ściankę powiedzmy wzmocnił płytą jakąś, nie wiem czy stalową, czy MDF-ką. Ale jest jakieś wzmocnienie, jest regulacja. Wygląda to tak brzydko, że jest ładnie. To mi się nabrało naprawdę na ruską łódź podwodną. I zajebiście mi się komponowało. No coś takiego. No, Coś takiego. no zajebiście. Te kolory takie, wiesz, kaki prawie i to wszystko. A ty lubisz takie rzeczy, a ty wiesz. No dobra. Kiwam głową, nic nie mówię. Dobra, ale w którą stronę? Jak Hindusi na boki, czy tak do przodu kiwasz głową? Na boki. Jak Hindusi, czyli Na potwierdzasz. boki. Bo Hindusi Nie, jak kiwają no, na boki, to potwierdzają, wiesz o tym. A to ja nie jestem Hindusem. No dobra, ale mógłbyś być. Nie mógłbym być.
Dobra, Nie następny... mógłbym być, sprzątam w domu. Ja miałem kiedyś... wiecie jak teraz jest, tak? Od zachodu przychodzą, od wschodu przychodzą. Kiedyś, wiele lat temu, mój brat się zajmuje takimi pewnymi dziwnymi sprawami, no i tam został krótko mówiąc, przez sąd wezwany w pewne miejsce. Ja pamiętam, pojechałem z nim na Dolnym Śląsku i tam byli zatrudnieni w pewnej dużej fabryce. No tam był może, nie wiem, 2014-2015 rok, spawacze. Właśnie spawacze z Indii byli zatrudnieni, słuchajcie. No i ci spawacze z Indii tam w 8-10 przyjechało im, no i znalazł się pan, który tam odziedziczył tam majątek po rodzicach czy po kimś, wyremontował, zrobił kapitalkę, nie? Zrobił kapitalkę, tam 2 czy 3 domy były w podwórku, takie po niemieckie zabudowania, więc te wszystkie gospodarcze przerobił na mieszkania, no zadowolony, zatrudnił ich, fabryka płaciła za to, że nie zatrudnił, tylko oni tam zamieszkali u niego. Wiecie, zmywarki, łóżka, szafy, wszystko nowe, nie? Wszystko nowe. No i oni tam po pewnym czasie tam skończył im się kontrakt w tej fabryce, czy pozwolenie w Polsce na pracę, to jeszcze nim był szum na temat pozwoleń na pracę, to oni już mieli pozwolenia na pracę, ja mówię, to było 10-11 lat temu. No i my żeśmy tam przyjechali. Ja już nie mam tych zdjęć, bo to już kilka telefonów od tego czasu przerobiłem, ale to, co żeśmy zastali i to, co ten właściciel tam zastał, to było niesamowite. Słuchajcie, to jest tak wykurwiście, zajebiście zderzenie kulturowe, że to się w pale i w tym nie mieści. Wszystko było zajechane, wszystko było zniszczone. Oni odjechali stamtąd, słuchajcie, łącznie z kranami, z oprawkami gniazdek, z oprawkami z żyrandoli, czy z powykręcowanymi tymi LEDami, czy halogenami tymi, wiecie, w sufitach zabudowanych. Nie? Co można było, to było. Wszystko zabrali, ale najlepsze jak zniszczyli. Co mnie z bratem urzekło, oni nie chcieli albo nie potrafili używać piekarników w kuchenkach gazowych czy elektrycznych, bo tam były gazowe i elektryczne, nie? I co oni robili, słuchajcie? Otwierali te piekarniki i tak jak macie, wiecie, szybę w piekarniku, tak? Że jak jest zamknięty, to patrzycie się, nie wiem, ten kurczak, kaczka, czy ten placek dochodzi, czy nie dochodzi. Oni na tym rozpalali ogniska. Tam wszędzie oni palili grilla i na tym rozpalali ogniska. Nie tylko na tym rozpalali ogniska, ale też w mieszkaniu, znaczy to nie były mieszkania, to były domy. W tych domach również palili ogniska w grillach, czy zrobili sobie coś na kształt grilla. Także po tych ścianach, słuchajcie, jak przejechałeś palcem, to za palcem jechał tłuszcz, tak? Po framugach drzwi, po oknach. Wszystko nadawało się do kapitalnego remontu. Także ja mówię, to jest całkiem inna cywilizacja, to są całkiem inni ludzie i namawianie mnie albo wciskanie mi kitów w tej chwili, że to są pielęgniarki, inżynierowie, lekarze, lotnicy, nie wiem, może nawet kosmonauci. Ostatnio to też się dzieje, tak? Może są nawet kosmonauci. Mnie nie przekona, dlatego zresztą... Spotkałeś się z tym. Tak, spotkałem się z tym, wszyscy oprócz tego oglądamy telewizję, nie? No nie wiem, to trzeba było chodzić teraz w kamizelce przynajmniej przeciwodłamkowej, żeby gdzieś nożem w bok nie dostać. No to są chore rzeczy, co się dzieją. No i tyle. Dokładnie. No. Tutaj wątek polityczny zostawimy na boku, bo tutaj patrzymy na New Line Electroacoustic RFT. Takie New Line, ale głośniki klasyczne, bym powiedział. Jak już wybudowali, to po prawej mnie bardziej interesuje. To mi się wyjąłeś, mi to, co zostało. Miałem nadzieję, że po prawej interesuje niż te New Line, tak. No tak, ale to właśnie, to po prawej to raczej ma prawo zadudnić podłogą. Raczej musi, gorzej jak tego nie zrobi. Natomiast z tymi małymi kolumnami właśnie od RFT jest to, że one też mogą podłogą wstrząsnąć. Niekoniecznie na podstawkach, bo to niekoniecznie są kolumny podstawowe. To taki mały błąd, dygresja, że to być może są kolumny półkowe, więc powinny być przy ścianie na stabilnym podłożu. Przy ścianie. To jest bardzo ważne, to nauczcie się. Podłogowych nie wkładamy na meblościankę. Są na podłogę. Półkowe są na półkę i podstawkowe są na podstawkę. I to jest bardzo istotna rzecz. Wbrew obiegowej opinii, że kolumna zawsze zagra. No nie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś magnetofony, bo teraz lecimy odwrotnie, czyli coraz głębiej, że tak powiem,
krótczynowy, czyli coraz taniej. Nie idziemy w kierunku światła, tylko zmierzamy ku ciemności. No jest to RFT, więc tutaj jakichś tam Proxima. wielkich cen nie ma się co spodziewać, chyba że na jakieś przetworniki osobne wpadniemy wykręcone z kolumn głośnikowych. No dobra, tutaj mamy klasyczny właśnie, no RFT właśnie to jest ból z amplitudami, że większość to było to samo, tylko tutaj zrobili węższą budowę, tutaj szerszą, tutaj gałkę przełożyli, ale w zasadzie nikt się tam nie pierdolił w tańcu, po prostu robili to samo, mieli już opracowane, mieli fabrykę, mieli linię produkcyjną. No niestety zespół projektantów musiał się wyświęcić odrobinę i to wszystko jakoś tam sprzedać. I tylko tyle, nic ponadto. Tu mamy oklejone B30. Ile te kolumny tu już stoją, ile ja je widzę, mi się wydaje, że to są te same cały czas. Wyjątkowo brzydkie. Wyjątkowo Znaczy, brzydkie. Pod spodem tradycyjne RFT, tego nie powinno się bardzo McCollins oglądać. Ale tutaj jest cały komplet, tak są podstawki i pan zrobił po swoim, okej, fajnie, to kolumny mają swoje drugie życie. No właśnie, pytanie mi gra, no będę musiał takiej wisterzy dopaść. Widzę, żebyś na to poleciał, albo zrób sobie kopię tego, bo wizualnie mi się to nie klei za cholerę. No nie no, ja PBR-y muszę jakoś zrobić, bo oczywiście tradycyjnie odłazi z tego wszystko. Tutaj już mamy patefony, kolumny. Tutaj, no właśnie, dwa typy kolumn de facto mamy z tym szerokopasmowym właśnie jajem, albo tak jak tutaj kopułka, bass reflex, mały głośnik niskotonowy i to wsio. Ale kurde, to jest dziwne. No coś mi to przypomina, że ci tak dogryzę. Nie będę mówił co. A tobie nie przypomina? Ale co? Co? Proszę, no, Akai. Akai, no tak. Akai, Ale o Akai nic nie mówimy, to będzie niespodzianka na następny No to odcinek. więc ja myślałem, Nie. że się domyślisz, no. No nie, ale jak na RFT, no to powiem ci, ładna rzecz. No. Naprawdę ładny bumboxie. Te wskaźniki pewnie żyją własnym życiem. No to już chyba stąd widać, że one żyją własnym życiem, chyba że akurat każdy Wskazują to poziom czegoś baterii. innego. Nie? Dokładnie. Dokładnie, chyba że tak jest. Okej, coś ładnego z RFT spróbujemy wyhaczyć, będzie ciężko. Tak naprawdę, no większość tych No rzeczy... RFT na fajne miało tylko przetworniki, to jest coś, na co można się pokusić, tak? Jak ktoś buduje sobie, czy tam jakieś zestawy głośnikowe, czy chce jakąś podmiankę zrobić, no to ma sens, bo to cała reszta to... Robotron na przykład w RFT. Tutaj nie ma tych lepszych Robotronów, ale to jest powiedzmy to... No mówię, jakby ktoś chciał wrócić do lat 80., do tej fajniejszej części, o cholera, trafiły się. Ale no, Te Schneiderki, no. no trafiły się, ale chyba głośniki już się trafiły inne. Niskotonowe. Niestety. Te mnie strasznie, że tak powiem, rysują te B282-80 LS z racji tego, że miałem je w rękach nawet, a nie Ale słuchałem. ja ci powiem, ich. tutaj ta cena 179 zł to jest warta dla tych średniotonowych i tych wysokotonowych, to już ten... Znaczy ja mam RFT jakieś takie z tymi głośnikami, więc mnie to nie kręci, tylko mnie interesuje ta obudowa właśnie, bo tutaj to są takie jedyne z linią transmisyjną od spodu, taką linię. To mnie najbardziej interesuje w te kolumnach. Bo Są jeszcze jedne, ale i te mają jeszcze to karbowanie na front panelu, bo tamte nie mają. No, ale te tutaj swoją drogą też mają inne chyba niskotonowe, więc stąd ta cena niestety, że były wymienione w dawnych czasach i tyle. No niestety, może kiedyś się trafią, może ktoś wyśle na testy, kto wie. Jakby ktoś miał, to ja chętnie je wypożyczę na testy. I kolejna tutaj iteracja K13, no mówię, tutaj dużo z RFT to jest po prostu coś, co żyło przez 30 lat w lekko zmienionej formie. Ciężko o coś, co jest po prostu takim dupu urywaczem. Chociaż to powiem ci nawet jest ciekawe jak na RFT. Kaseciak. Jakby tego głośnika tu nie dołożyli. Podziwiam cię, że to cię ciekawi, ale dobrze. Znaczy wiesz co, nie, no bo jakby tego cholernego głośnika nie dołożyli, to by było dużo ładniej. Wychyły są, wszystko jest. Jeszcze ten chyba głośnik to ratuje, bo to w ogóle było... Aha, dobra, trochę. mam inne gusta, dobra. No i Tak. bardzo dobrze. Żebyśmy sobie tutaj nie słodzili co chwilę. Gramofonu Balkanto nie będziemy pokazywać. Bo to gramofon... No właśnie, i to jest takie pytanie, które mi teraz przyszło do głowy. Kto to kurde kupuje takie, no jakby to nie patrzeć, frezarki do płyt winylowych? Mówię o tych gramofonach, którego nawet nie pokazałem. Tak, nie mam pojęcia, nie mam na to pomysłu w ogóle.
No, no to pomysł. Znaczy jedyne co jakaś nostalgia, ale to podejrzewam są pojedyncze jednostki, które miały takie za dzieciaka gramofon i chciałyby go po prostu mieć z domu na półeczce. Bo mamy dostępną niestety dużo lepszych. No dlatego te firmy uległy samozaoraniu, bo jak jeszcze na początku coś tam kopiowali z zachodu, to później już kopiowali samych siebie i tyle z tego wszystkiego było. Górna budowa magnetoworu lampowego szmarek. Nie wiem, czy szmarek w garażu u mnie nie leży. Dobra. Zobaczmy, czy coś tam zostało. A zostało nam. Przecież mówiłem, co nam zostało. Zostały nam takie. Wiesz co, zostało kolumny. nam jeszcze dużo, bo nie tylko to. Został przecież jeszcze cały Rotel, także myślę, będzie drugi odcinek literki na R. Mówisz? Czyli to jest Tak, wołanie tak. Darka o następną część. Dobra, no to przerwiemy na Rogersach, bo na Rogersy sobie popatrzymy po prostu. 18 sztuk wytrzymasz? Ja wytrzymam. Miałem troszkę inny plan, ale tobie też nie powiedziałem faktycznie, więc to tak teraz, że No tak dobra. powiem, na nagraniu wyszło. Rosita, dobra, Rosita, Rotel. Rosita, Rotel, tak. A zaczniemy na R, skończymy R, a później pójdziemy na S. To już będzie, S to będzie też 2 odcinki co najmniej. Jeszcze będzie T po drodze, Grzesiek, tak? No, Technics, kurde, no. No, technik, no to tam Ja. ugrzęźniemy na Techniksie. No. Myślę, że tak, będzie trzeba purowia na drogę sobie zrobić. Rogersy. Nie wiem dlaczego Warfendale tu się pojawiły. Lintony. No, Warfendale też angielska firma. Do Warfendale jakoś nie mam szczęścia, zawsze coś jest spierdolone przy nich. Ale dobra, Rogersy L7. Sprawne głośniki, 850 zł. I oby zwrotnica była dobra. O, zwrotnica i te przetworniki. Nisko i wysoko. No tutaj Jest widzimy, Rogers, dobra. Jest Rogers, fajnie, że pan pokazał. Jest Rogers, zwrotnica też. Raz, dwa, trzy cewki. No, o. I rok I tu- pierducha. I tu można zrobić, ale to już robi się większa robota. To raz Grześkowi robiłem, bo coś takiego było. Ja ostatnio nawet chciałem sobie pewne kolumny sprawić i również miały to i może bym mi kupił, wiesz, Grzesiek, pewne Technicsy. Natomiast pan się postawił, że on, nie wiem, nie wysyła za pobraniem czy coś. Bo się bardziej A rozlecą? ja już doświadczenie. Jeśli nie, to nie. Rozlatują ci się chłopie, porozklejały ci się te kolumny. Trzymaj je dalej. Dobra. Tu są prawie Rogersy, tak? Bo to są Chartwell PM110. Chartwelle. No ładniutkie. Znaczy z Anglikami to tak, z Anglikami z Darkiem mieliśmy do czynienia z takimi większymi kolumnami, czyli Celestionami. Celestion wymaga dużo uwagi, jeśli kupujecie uwagę. Znaczy to po prostu wymiana kabli, wymiana wygłuszenia, wymiana części w zwrotnicy i wtedy Celestion gra jak powinien, wtedy to jest fajne brzmienie, rzeczywiście takie rozjaśnione troszeczkę. No bo to tyczy się wszystkiego, no to są stare sprzęty, słuchajcie, jak mają po 40-50 lat, no to nie spodziewajcie się, że jak ktoś pisze, że coś nigdy nie było rozkręcane, czy nigdy nie było zaglądane, no z jednej strony fajnie, tak, no ale z drugiej strony nie da rady, no, nie da. Nie wiem, Trzeba. jak liny tutaj nam się pojawiły, że to nie tak, BLS-y. no ale Szkockie kolumny, a Szkoci to są drugie- znani ze sknerstwa, więc nie jest dobrze. LS8, LS3, no to by było tutaj 2600. I tu jest ciekawostka, bo tutaj prawie tak mogę się założyć, że to są wersje 8-omowe. No ciekawe, jak... Tabliczkę ja poproszę, no nie ma tabliczki. Tak, ale zobacz, może w opisie będzie. Mam nadzieję, a nie, dobra, no to Rogers 15 ohm, no to 15 mów, to jest tak. dobra cena. To jest spoko. No, tak. 15-omowe to są. 15-tomowe. Nie, bo z tymi No tak, 15 tak, to tak. one po prostu dobrze pasują do hoteli, tam jakichś innych single-ended. Bo jednak te 15 ohm to czasami ciężko zejść po prostu przy wzmacniaczach lampowych. A one są zrobione dość specyficznie, te Rogersy, przez co no mają ceny, tak? Bo to są małe kolumienki. Bo z tego co pamiętam, tutaj wam sprzedam troszeczkę wiedzy. To nie jest tak, wiecie, tutaj 15 ohmów to ma ten głośnik dyskotonowy, jak spada do niżkiej częstotliwości, tylko oni nie ciągnęli go specjalnie jakimś bas refleksem, tylko oni po prostu zmniejszyli impedencję całego układu zestawu głośników do 15 ohmów, czyli wysoki No grata tak, jak nisko średniotonowy
Te Rogersy mają bardzo rozbudowaną zwrotnicę w ogóle, tak? To też trzeba było wziąć pod uwagę. Dokładnie. I to jest po to rozbudowanie tej zwrotnicy, po to, żeby właśnie wyrównać poziom wysokotonowego, czy tam nawet ciężko powiedzieć, czy wysokiego, czy wysokośredniotonowego, do poziomu zejścia niskotonowego głośnika. No to są niewielkie kolumienki. Bardzo malutkie. Tutaj, tak jak tu są ilu ohmowe? 15 ohm. Tam nie było widać. Właśnie tam pan napisał, to mnie tak trochę zastanawia, czemu pan napisał, że tutaj de facto cena jest świetna w porównaniu z tamtymi. Dlaczego napisał, że zwrotnica 15-ohmowych głośników jest? To mnie trochę tak... No a zobacz, czy to mógłbyś powiększyć, tak? No nie aż tyle właśnie, obawiam się. Spróbuję. To się nam rozejdzie chyba, tak? LS3 serial number, ale nie jest chyba 15 tutaj. To chyba jest napisane również 15, tak? Tak mi się zdaje, chyba tak. Albo nie. Jest jednak cyfr. Dobra, no dobra. Nie będziemy tutaj bawić się w detektywów, więc powiedzmy sprawdzić, no stan jest cudowny. No, tutaj mamy 2600, tu mamy 8000. Co tu nie pasuje? Skoro to są te same kolumny. No właśnie. Coś tutaj... No. Pokaż jeszcze raz ten opis. Parę kolumny w 100% i oryginalne. Niskotonowy KEF, no dobrze, tak powinno być. Ten zwrotniczy Rogers monitor. No dziwne. No masz rację, dziwne. A może właśnie normalne, może tamte ceny są dziwne. No tak, ale to będą wyżej te ceny jeszcze tych 3x6 na przykład. No 3x6 zobaczmy sobie. Większe Rogersy. No tu jest cena, powiedzmy, Celestion dzieła są tańsze. No Rogers sobie zrobił, będą miały wszystko dobrą reklamę. I tutaj zobaczcie, ale bardzo ładnie, to mi się podoba, chwałam za to, 15-ohmowe, ok, no to już cena robi swoje. Ale mamy z odchyleniem plus minus 3 dB, 50 Hz do 14 000. Czyli mamy w których paśmie 2 razy ciszej, 2 razy głośniej, tak? Bo 3 dB to jest 2 razy ciszej, 2 razy głośniej. A robiąc to na pałę, tak jak większość producentów, pasmo jest 40-25 tysięcy. Więc zastanówcie się w tym momencie, jak bardzo w choinkę robią was producenci kolumn, podając parametry swoich kolumn. Tu macie to, co was kręci, a tu macie w miarę uczciwe. Jakby to zrobili plus minus 0, to pewnie to pasmo było od 100 Hz do 10 tysięcy przy dobrych wiatrach. Nie wiadomo skąd te wiatry, ale dobra. Więc tyle jeśli chodzi o kolumny, tak samo jak w wzmacniaczach. Po prostu wszystko, liczby, ludzi kręcą liczby, no was kręcą liczby i tak bardzo na tym polegamy. Ale zobacz, widzisz jak ten Olix przerzuca, tu Herberty, tu KLH mieliśmy wcześniej jeszcze. Strasznie mnie to. KLH model 7, 1200 zł. No KLH, no ktoś się postarał tutaj zrobić, stare KLH. Ale wyjątkowo paskudne, ale cholera KLH grają. Darek, nie wiem, czy słyszałeś? Są, już nie pamiętam, być może tak, słyszałem się. Znaczy, po prostu nie ściągać maskownicy i nie ma rozczarowania. Dokładnie, ale no, te kolumny podobnie jak Adwenty, no mają coś w sobie, to są głośniki robione przez nich. To są kolumny, tak jak Scotty, więc no, to bije po dupie po prostu. Jeśli ktoś takie ostrzejsze granie lubi, takie pełne, no to jest dla niego. Dobra, bo tu widzę dużo KLH teraz nam kliknąć. Tak, oni po prostu powiązali to z KLH i nam wychodzą. No. Rogersy KLH, no tam zamiast Rogersy. Jakieś tanie Rogersy się trafiły. Dobra, czyli zostały nam no co, został nam Rosita, Rosita, Roxanne widzę, no ale Roxanne to jest sprzęt współczesny, to jest żaden vintage, więc to chyba nie będziemy w to szli. Dokładnie. Mi się wydaje. No dobrze, no to co? Jak zwykle, jak na początku odcinka, nie będę jęczał, ale subskrybować, bo wpierdol. Druga sprawa, co tam? Aha, podziękować za kawkę i ewentualnie patronajta, no bo nadal mam jednego patronajta, no ja bym się cieszył, by było 2. Darek przytaknij. Darek przytakuje. No dobrze, no ja mówiłem, jak ja kiedyś wpłacę, to będzie 2, jak nie zapomnę. Dobra, okej, dobra, i tyle. No dobra, to co? Następny odcinek będzie pewnie jakiś inny troszeczkę. Wrócimy do naszej tutaj Olixa, ale no do końca już nam aż nie zostało na szczęście, bo
No nie, trochę dostało, ale nie jest tak źle, bo to już później T, S, no Sony będzie bolesne i już praktycznie koniec. Te będzie Technics, więc to na pewno będzie No, troszkę trochę jeszcze mniej. tych odcinków. Telefunken. Telefon, o tu, proszę. tu będę się Danoje. dobrze bawił. No dokładnie. No to Rogerce, o dziwo, tutaj są jakieś takie za 2700, tylko sprawdzić, bo to są dobre kolumny po prostu. Bardzo fajną zwrócą. No dobra, to co, kończymy tą nierówną walkę z Olixem. Króciutki odcinek zawsze nam wyszedł, no niestety starzy jesteśmy, już coraz krótsze te odcinki. Trzymajcie się, trzymaj Darku. Na razie, hej. Cześć.